Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Naprawdę jest przepiękny, bo no, w Irlandii 15 stopni, słuchajcie, upał, naprawdę upał. Oczywiście, że tak. Ja nazywam się Marcin Skruch i pomówimy sobie dzisiaj o tym, co nas bardzo interesuje, panie i panowie, czyli pomówimy, kilka słów będzie o horrorach, bo obecność, okazuje się, że najprawdopodobniej obecność stanie się jak MCU, a przynajmniej takie są dziś mocarne plany. Disney, po tym jak wszyscy, a na pewno bardzo wiele osób skrzyczeliśmy, powiedzieliśmy, że nie podoba nam się w ogóle Królewna Śnieżka, nagle okazuje się, że Zaplątani, Tangled również mają problemy. Będzie o kwietniu w Kanal Plus, bo wiadomo, że jest dużo rzeczy, które się dzieją, które są ciekawe. Niestety będzie cykl PESEL-u nie oszukasz, gdyż odszedł od nas Val Kilmer, niesamowity aktor. I w drugiej części programu, panie i panowie, pomówimy sobie o CinemaConie 2025, bo rzeczywiście tutaj się działo bardzo dużo. Oczywiście będzie między innymi o Spider-Manie jednym oraz drugim, będzie o Johnny Wicku. Co tutaj jeszcze mamy? Hunger Games również, o Beatlesach, Zelda, o tym, że dostanie swój własny film, zwiastun nowy do Final Destination, czyli Oszukaj Przeznaczenie Bloodlines. Co my tutaj mamy jeszcze oczywiście jest Jurassic World Rebirth, Five Nights at Freddy część druga, jak wytrenować swojego smoka, jak wytrenować smoka część druga. O nowym Bondzie, co tutaj jeszcze jest? Krzyk 7, Sonic 4 i tak dalej, i tak dalej. Predator Badlands, wiemy troszeczkę więcej na ten temat, bo oczywiście musi tak być, a także dowiemy się niecoś na temat Looney Tunes, Flintstonów oraz Toma i Jerry'ego, bo jak najbardziej, panie i panowie, dzieje się tutaj w tym aspekcie bardzo, bardzo dużo. Ale zanim przejdziemy do tychże właśnie ważnych i ważniejszych rzeczy, na początek trzeba oczywiście kilka słów odnośnie tego, co się teraz dzieje. Ja wiem oczywiście, że we środę miały się pojawić kultowe horrory, no ale delikatnie mówiąc, jest koniec roku szkolnego, niemalże oczywiście, bo wiadomo, że jako rodzic jestem podporządkowany pod tę sytuację i teraz się tak panie i panowie, dużo dzieje rzeczywiście, że akurat nawet nie mam czasu, nawet dzisiaj, niby niedziela, a byłem na turnieju taekwondo, gdzie to Wiktor walczył, sparował, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie przywiózł trofeum i było bardzo, bardzo poważnie. No mam nadzieję, że uda się to rzeczywiście wszystko ogarnąć, tym bardziej, że akurat jutro też dzień wolny, wiadomo, że tak, koncert jutro. Także bardzo, bardzo dobrze, bardzo ciekawie, bardzo interesujące. Ale co jest ważne, panie i panowie, otóż kończymy z serią Dzieci Kukurydzy, Children of the Corn, a to oznacza, że no jak zawsze, że pora na to, ażebyście przysyłali swoje propozycje do cyklu Kultowe Horrory. Proszę bardzo, wrzucam wam w tym momencie link tutaj na czacie. Możecie spokojnie sobie go kliknąć i to przeniesie was już wam pokazuję do czego. Do tego właśnie artykułu, który tam poczyniłem i w tymże właśnie artykule proszę, ażebyście wpisywali swoje propozycje. Macie czas aż do środy, oczywiście, że tak, i 4, bo sprawdzałem wcześniej, że jeżeli chcę zrobić ankietę, to YouTube pozwoli zrobić z obrazami 4 pozycje, więc krótko mówiąc, ankieta będzie z obrazami i najciekawsze propozycje, takie, które będą się pojawiały najczęściej, które będą miały najwięcej łapek, będą właśnie podane pod głosowanie. W tym momencie tak patrzyłem sobie, co tutaj się dzieje, no to jest tak, oczywiście jest Uśpiony Obóz, wrzucony, jest Phantasm, no oczywiście po raz drugi Phantasm, Bunnyman Massacre, Toxic Avenger od Tromy, Pirania, 28 dni później, film na podstawie powieści Stephena Kinga. Tutaj akurat dużo już jest omówionych, jeżeli tam na to popatrzymy, no ale czemuż by nie, a także seria VHS lub Pirania, więc spokojnie możecie wpisywać swoje propozycje i będziemy rzeczywiście wtedy się zastanawiali, będziemy myśleli, co tutaj się dzieje i co będzie można omówić. Tak naprawdę tych filmów się zastanawiałem niedawno, mówię, kurczę, a co się stanie, jak te kultowe horrory się pokończą? Ale z drugiej strony, skoro były omawiane filmy, na przykład Dario Argento, bo były oczywiście, skoro były omawiane, tutaj jest propozycja filmów Stephena Kinga, no to na przykład czemu nie wziąć tak i powiedzieć, okej, no to może tym razem filmy Wes'a Cravena, albo filmy Johna Carpentera, albo na przykład filmy polskie horrory, coś takiego. Także rzeczywiście opcji jest dużo, no i tylko i wyłącznie wasza inwencja będzie sprawiała, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Cześć Sasik, witam cię bardzo serdecznie. Dajmy, gadamy i tak dalej, i tak dalej. Więc panie i panowie, to są kultowe horrory i to jest rzecz, którą musicie ogarnąć, bo to tylko i wyłącznie od was zależy. A my już zaczynamy oczywiście i zaczniemy jak zawsze od Amazon poleca, bo czemuż by nie, bo jak najbardziej, bo można.
Amazon poleca i już wam mówię, o co chodzi. Otóż Amazon poleca, czyli Amazon, platforma jak najbardziej nie tylko streamingowa VOD, ale także platforma, gdzie można kupować różnego rodzaju rzeczy. Poleca co jakiś czas mi bestsellery, fajne filmy. Ja spośród tego, co oni tam rzeczywiście wrzucają, wybieram te, które są najciekawsze, najlepsze, które mogę wam polecić i prezentuję ja wam tutaj oczywiście. Ważna sprawa, wszystkie produkcje, które ja wam tutaj podrzucę, mają polską wersję językową. Czy to dubbing, czy to lektor, czy to napisy, nie ma znaczenia, mają takową. Ważne, filmy w tej cenie no, na pewno nie będą bardzo długo, więc jeżeli chcesz skorzystać, chcesz kupić, no to rzeczywiście trzeba się spieszyć. Oczywiście nie jest to w żaden sposób wymagany przez YouTube'a. YouTube tego nie sponsoruje, ale co muszę wam powiedzieć, to oczywiście kiedy wy dokonacie zakupu, to Amazon z racji tego prześle mi 8% na konto. Także no, rzeczywiście mogę tuc z kasy, mogę rzeczywiście zarabiać mnóstwo pieniędzy. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Łukaszu. Więc panie i panowie, zacznę skoro mówię dopiero co o kultowych horrorach, to pora powiedzieć tutaj o tymże horrorze. Proszę bardzo, tutaj wystarczy zeskanować proszę bardzo, ten kod QR i to przeniesie was na stronę, możecie zobaczyć. 58,14 za Egzorcystę na Blu-rayu i co jest ważne, ta wersja jest to wersja rozszerzona, wersja tak zwana reżyserska, więc dużo więcej, teoretycznie przynajmniej, powinno być materiałów. No i to jest akurat jeden z tych filmów, jeden z tych horrorów, który tak naprawdę straszy, mimo że minęło już wiele lat, chyba 50 lat od premiery tego filmu, albo będzie 50 niedługo. Więc rzeczywiście jak najbardziej ten film muszę polecić, bo Egzorcysta to rzeczywiście niesamowity film. A tym bardziej, jak mówiłem, jest po polsku, można spokojnie sobie wrzucić. Drugim filmem, a właściwie drugą serią filmów, które wam chciałem polecić, bo to jest aż 4 filmy, jest to Zabójczy broń Little Weapon 1:4, też na Blu-rayasie za 74,17. Bardzo przystojna, przyjazna cena. Jak już mówiłem wcześniej, wystarczy zeskanować ten kod QR i to was przeniesie na stronę Amazonu. Wiemy w tym momencie oczywiście, że 5. część jest gdzieś tam w fazie preprodukcji, tak? Bo tam co prawda Richard Donner nie żyje, ale Mel Gibson bierze się za reżyserię i to on będzie odpowiedzialny za to, żeby ten film wyreżyserować. Wiadomo, że powróci Danny Glover, czy będzie jeszcze René Russo, czy chociażby Joe Pesci, no zobaczymy. Joe Pesci na przerwanej emeryturze może się jak najbardziej pojawić, ale rzeczywiście Zabójcza broń jak najbardziej warto, jeżeli lubisz kino akcji, no to trzeba obejrzeć. No i ostatnią propozycją, którą mam dla ciebie, to Bodyguard, tak, Whitney Houston i Kevin Costner, też na Blu-rayasie, tak jakoś się dzisiaj złożyło, za 41,64 można sobie jak najbardziej kazać i można sobie to kupić. No niestety nie wydarzyła się druga część. Kevin Costner zapowiadał wiele lat temu, że miała być druga część, w drugiej części miał być ochroniarzem księżnej Diany, no ale niestety jej przedwczesna śmierć sprawiła, że nie było tej drugiej części, no i niestety nie udało się, no i trudno. Więc to są produkcje, które wam jak najbardziej polecam. Jeżeli chcecie coś z zeszłego tygodnia albo z ostatnich filmów, to dawajcie znać, bo tam jeszcze rzeczywiście była między innymi trylogia Władcy Pierścieni, trylogia Mroczny Rycerz, Epidemia i tak dalej, także ja to gdzieś to wszędzie mam, można sobie jak najbardziej ogarnąć. Marcinie, będzie live o filmie Minecraft rozbił box office, pisze Wiktor Jędrzejowski. Witam cię bardzo serdecznie. Tak, właśnie rzeczywiście widziałem, że teraz na Twittera sprawdzałem przed chwilą, że wszyscy się podniecają tym, że Minecraft, czegoś takiego nie widziałem, sala kinowa pełna w ogóle i tak dalej. No dobrze, rzeczywiście dobrze. Ja niestety nie miałem jeszcze możliwości obejrzenia, bo jak mówię, no weekend zapchany. Albo to turniej w koszykówkę i trzeba pojechać. No, dziewczyny nie dość, że z klubu sportowego, w którym Maja trenuje koszykówkę, dostały się do Final Four, no to jeszcze w szkole również jest, w drużynie koszykarskiej też dostały się do, jak się nazywa, All Ireland, czyli finału szkół, no to jest secondary, czyli powiedzmy gimnazjum, szkół średnich, więc tak naprawdę ostatnimi czasy, w zeszłym tygodniu obejrzałem pierwszą część, czyli Cmentarz dla zwierząt, ten z 1989 roku i to by było na tyle, jeżeli chodzi o filmy. Tam kilka rzeczywiście pułkowników do spania obejrzałem, ale tak to nie. Czy będzie live o Minecrafcie? Nie wiem, zobaczymy, na razie takich nie ma. Czy lubisz Hatchet bardziej niż Terrifier jako film gore? Pyta Michał. Hatchet lubię, tak, Terrifier, jak już mówiłem wcześniej, zresztą robiłem recenzję wszystkich filmów, bo był w cyklu kultowy horror omawiany. Nie jestem zbyt wielkim fanem, inaczej, to jest dobry film, ale dla mnie jest za mocny, rzeczywiście tam się dzieje zbyt dużo, zbyt krwawo jest. Cześć Jason, witam bardzo serdecznie, jest i Jurek, jest i Katarzyna Dobak, więc fajnie, że jesteście. No to słuchajcie, no to skoro jesteście tutaj i pytacie się o horror, no to zacznijmy właśnie od tych horrorów, bo to jest rzeczywiście
temat jak najbardziej chodliwy. Zaczniemy od obecności, bo obecność jak MCU Last Ride to zakończenie pierwszej fazy, podaje nam Bloody Disgusting. Oczywiście jest to artykuł, jak mówiłem wcześniej, Bloody Disgusting, przetłumaczony przez jakiegoś stażystę filmowego przy użyciu Google Translator. No ale rzeczywiście zobaczymy, co się dzieje, bo dobrze wiecie, że obecność to nie tylko jeden film. No tam jest rzeczywiście mnóstwo tego, o czym będzie oczywiście w artykule, bo mamy obecność, mamy oczywiście zakonnicę, mamy klątwę Lajorony i pewnie jeszcze kilka rzeczy, o których zapomniałem. O, Annabelle jest i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście też wszystko było omawiane w cyklu Kultowe Horrory, ale co tutaj mamy w artykule? The Conjuring Last Ride jest film zapowiadany jako finałowa odsłona cyklu Obecność. Trafi na ekrany jeszcze w tym roku. Wygląda jednak na to, że producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, jaką przyszłość dla uniwersum zaplanowali. I tutaj już jest słowo, które mnie bardzo martwi, czyli uniwersum, bo tak naprawdę okej, w porządku. Ja rozumiem, że rzeczywiście to było jak najbardziej Annabelle, jedną się tam na pewno da wybrać sensowną, ciekawą. Zakonnicą już może być inaczej. A o klątwie Lajorony już nie będziemy mówić. New Line Cinema chce zmienić obecność w uniwersum na wzór MCU. Tak przynajmniej wynika ze słów Richarda Brennera. Brenner. Tak jak w Poranku Kojota czy Chłopakach. Dyrektora handlowego studia. W rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiedział on, że Last Rides to właściwie dopiero początek, zakończenie pierwszej fazy. Brenner chwali się, że aktualnie efekty pracy nad filmem już przechodzą ich najśmielsze oczekiwania. Wy to bardzo często mówicie takie pierdoły, że jest wszystko super, że jest fajnie, a potem nagle się okazuje, że dostajemy taką Królewną Śnieżką, której nikt nie chce oglądać, a wy nagle potem sprawiacie, że jest źle. A że jest to zamknięcie tego, co nazywamy pierwszą fazą, mamy nadzieję, że uda nam się zrobić znacznie więcej. Faza druga jest jeszcze na etapie ustaleń, zapowiedział. To jest oczywiście tutaj ten gentleman. Szczegóły, a to jest zwiastun, to nie będziemy włączać. Szczegóły fabuły The Conjuring Last Rites trzymane są w tajemnicy. Poza Patrykiem Wilsonem i Verą Farmigą na ekranie zobaczymy też Mię Tomlinson i Bena Hardiego. Scenariusz napisał znany z Obecności 2 i Obecności 3 David Leslie Johnson. McColdrick reżyseruje Michael Chavez, którego fani franczyzy z pewnością pamiętają z poprzedniej odsłony cyklu, noszącej tytuł Na rozkaz Diabła oraz zaliczany do uniwersum obecności filmów Topielisko, Klątwa Lajorony i Zakonnica 2. I dajcie mi znać, czy widzieliście rzeczywiście te rzeczy, czyli Topielisko, Klątwa Lajorony i Zakonnica 2, ale to nie są dobre filmy rzeczywiście. Wśród producentów znajdzie się James Wan i Peter Safran. No James Wan oczywiście jako właściciel praw i facet, który współtworzył tę całą serię. Film Obecność na rozkaz Diabła trafił do kin w 2021 roku, do swoich ról powrócili i tak dalej, i tak dalej. Obecność 3, no tutaj nie będę czytał, bo rzeczywiście o co chodzi. W każdym razie mnie to martwi, bo no ja teraz sobie takie rzeczy akurat odświeżam co jakiś czas, gdyż Maja wkracza w etap właśnie, gdzie interesują ją różnego rodzaju straszaki. Czasami sobie to odświeżymy, wiecie. No, czasami obejrzymy sobie komedię Mela Brooksa, czasami sobie obejrzymy jakiś dramat, czasami ona mi podrzuci jakiś film, który według niej mi się jak najbardziej może spodobać, a czasami rzeczywiście obejrzymy horror, który według mnie jest dla niej sensowny. No i akurat tak, no nie jest super świetnie, jeżeli tak popatrzymy całościowo na to uniwersum obecności, tam więcej jest słabych albo przeciętnych filmów niż bardzo dobrych i to rzeczywiście mnie martwi bardzo, nomen omen, gdyż rzeczywiście, no ja bym chciał dostawać fajne, ja rozumiem, że jaki jest koncept, tak, skoro jak z wąskim, nie wolno urwać kurze znoszące złote jajka, bo to akurat nie o to chodzi, ale rzeczywiście, jeżeli już mamy produkt, który ma być mocny, dobry, świetny, ja wiem potem, że oczywiście panowie Bloom i One połączyli się, mamy jedną wielką wytwórnię horrorową, a przynajmniej takie jest założenie, no ale tym razem rzeczywiście chciałbym produkt nie horroropodobny, a horrorowy. No, w tym momencie chyba nie mam tego dzisiaj na rozkładzie, ale rzeczywiście na przykład Megan, tak, jest 2.0, gdzie rzeczywiście Megan to jest tylko i wyłącznie stricte zerżnięcie pomysłu z Terminatora drugiego, no ale to już zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy widziałeś krótki zwiastun nowej nagiej broni z Liamem Neesonem? Tak, widziałem rzeczywiście, w ogóle nie powinienem tego powiedzieć słowa, ale już trudno, już powiedziałem. Widziałem jak najbardziej. Ciekawostka, jeśli ktoś jest zainteresowany, jest dostępny pakiet trylogii Terrifiera z językiem polskim, lektor lub napisy, więc rzeczywiście śmiecham. Cześć Adalet, witam bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Więc no, panie i panowie, tak to wygląda z tym filmem. A czy będzie dobrze? No,
Pamiętajmy, że jeżeli mamy takiego Chavez'a i on ma scenariusz, który jest słaby, no to z tego nic nie wymyśli, prawda, rzeczywiście, no. W ogóle dowiedziałem się ostatnio, ja mam bardzo często przytaczam słowa Alfreda Hitchcocka, który powiedział, że z dobrego scenariusza możemy zrobić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie zrobimy. I rozmawiałem z Adamem Nowakiem i on powiedział, że tak, jak najbardziej, ale to są słowa, które Hitchcock zapożyczył od Akiro Kurosawy, panie i panowie, więc rzeczywiście, no, widzicie, że się cały czas uczy. A ja bym chciał mieć ojca, który chce ze mną oglądać filmy Mela Brooksa. No widzisz, no co ja ci poradzę, stary. U mnie także akurat jest, że jak tylko w telewizji nawet leci gdzieś tam Robin Hood, mężczyźni w rajstopach, że tak powiem, no to sobie oglądamy, to sobie rzeczywiście wrócimy, bo można. A skoro mówimy o tym, co według nich jest lepsze dla nas, a my akurat niekoniecznie się z tym zgadzamy, to pomówimy o tej klapie, która miała miejsce nie tak dawno, czyli o tym, jak to nie wyszło przy okazji filmu Śnieżka, bo rzeczywiście nie wyszło. Zaplątani Disney wstrzymuje pracę nad aktorską wersją, podaje nam The Hollywood Reporter. I to jest akurat chyba rzeczywiście dobra sprawa. No zobaczymy. Mamy pierwsze efekty finansowej klapy, jaką jest Śnieżka. Jak donoszą amerykańskie media, Disney właśnie wstrzymał przygotowanie do realizacji filmu Tangled, czyli aktorskiej wersji animacji Zaplątani. Zanim przejdę do artykułu, tylko chcę przypomnieć, że to nie jest tak, że oni od wczoraj robią te filmy. No nie, my już dostaliśmy słabo przyjętą Małą Syrenkę, bo rzeczywiście słabo przyjętego Dumbo. No jak ja idę z dzieckiem, wtedy Maja miała bodajże 8 lat na bajkę i ona mówi, że tato, ja się tego filmu boję, no to znaczy, że coś jest nie halo, prawda? Więc oni dopiero po wielu latach, bo stwierdzili, okej, dobra, mamy powiedzmy 2 złe filmy, ale na to przyszła Piękna i Bestia i ona zarobiła, tak? Mamy kolejne 2 złe filmy, ale na to wleciał Król Lew i on zarobił. To jakoś tam się balansuje. A tutaj nagle po raz wtóry my nie chcemy. Ja zobaczę zaraz, bo może gdzieś są dostępne informacje na temat obsady, jakowa miała się pojawić w filmie Zaplątani, ale to rzeczywiście, czy oni słuchają? No nie, może rzeczywiście w końcu jakiś tam księgowy popatrzył w Excel i mówi, kurczaki pieczone, ale normalnie mamy minus jak stąd do Krakowa. No trzeba rzeczywiście coś wymyśleć. Może rzeczywiście w końcu poszli po rozum do głowy. Przyjdźcie do mnie, zapytajcie się mnie, Skruch i widzowie na czacie powiedzą wam dokładnie, jak to ma wyglądać. Zaplątani to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn, uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników. Znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotkamy tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczne moc. Żyjąca na odludziu, księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności. No, tak sam łotrzyk występował przecież oczywiście w Królewnie Śnieżnej. Animacja była sporym hitem Disneya. Film na całym świecie zarobił ponad $580 milionów, więc całkiem przyzwoicie. Otrzymał też 2 nominacje do Złotych Globów oraz 1 za piosenkę do Oscarów. O aktorskim filmie Tangled na razie niewiele widzieliśmy. Póki co wybrany został jedynie reżyser. Został nim Michael Gracie, twórca muzycznych filmów Król Rozrywki oraz Better Man, niesamowity Robbie Williams. No rzeczywiście obydwa filmy są w miarę sensowne. Za scenariusz odpowiedzialna była Jennifer Kaytin Robinson, która z Disneyem współpracowała przy środowiskach Marvela Thor, Miłość i Grom. Ja cię kręcę, no to widać, co się dzieje. Aktorska wersja Plątanych pomyślała było jako musical. No, tak samo, że jak Joker był pomyślany jako musical. Znaczy ja teraz sprawdzę, czy rzeczywiście coś jest wiadomo, co mogło się wydarzyć, jeżeli chodzi o Tangled, czyli o Zaplątanych. No ale to jakoś chyba rzeczywiście jest na IMDb, ale czy mamy jakąś obsadę, czy coś się dzieje? Nie ma nic. Nawet nie ma żadnych dodatkowych informacji, więc tutaj też nie ma informacji. Pokażę wam, na co ja teraz patrzę, żebyście widzieli akurat na IMDb i czym można sobie zobaczyć takiego różnego rodzaju rzeczy, no ale póki co nie ma, jest cały czas napisane, że w produkcji, ale też nie ma, czasami rzeczywiście wrzucają ludzie jakieś dodatkowe powiązania, czy coś, czy jakieś tak inne sprawy, no ale tutaj nie ma nic, po prostu ani jednej, a tutaj się infant robi i William, to pewnie ja sprawdzałem coś. Dobra, więc rzeczywiście, no póki co nie ma żadnych informacji, no i tak was zapytam, ciekawe co powiecie, czy wy w ogóle lubicie te wersje aktorskich filmów Disneya? Napisz mi na czacie tak lub nie, bo ja rozumiem oczywiście, że oni mogą stwierdzić, mieliśmy Królewnę Śnieżkę tam z 1937 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli, aczkolwiek wiek i ilość zjedzonego masła robi swoje, więc może być różnie. I trzeba to odświeżyć, no ale róbmy to z głową, tak? No nie może być rzeczywiście
jakichś kabaretów. A co tam się dzieje? W ogóle dzieciaki się gadają. No, tak to jest akurat, jak się ma, powiedzmy, swoje, że tak powiem, studio tutaj zrobione. No ale różnie tutaj jest. Widzę, że tutaj Roberta Baranowskiego muszę napomnieć. Nie, to miało się poświecić, gdzie to jest, proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj Robert Baranowski. Co pan sądzi na temat filmu Fachowiec? Robercie, drogi, tam widzę, masz Jean-Claude'a Van Damme chyba. Nie, to nie jest Van Damme, ale jakaś taka podobna. Jedna sprawa. Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. O ile z tym wyglądem, wiesz, jak jedno oko zamkniesz, drugie przymkniesz, popatrzysz tam gdzieś za mikrofonu, to z tym wyglądem nie jest najgorzej, ale z pieniądzurami, no to jeszcze super rzeczywiście nie jest. Więc Marcin, po prostu Marcin. Co myślę o filmie Fachowiec? Niestety jeszcze nie miałem możliwości obejrzenia. Jak mówię, ostatnie 2-3 tygodnie to jest po prostu taki zapiernicz, panie majster, że nawet nie ma kiedy taczki załadować, no ale jeszcze mam na szczęście do 12. 12 to jest przyszły tydzień, są ostatnie zawody w koszykówkę i mam spokój. Rzeczywiście żadnych zawodów w piłkę nożną, w taekwondo, w koszykówkę i tak dalej, więc będę mógł sobie pewnie nadrobić kilka rzeczy. Jak tylko obejrzę, no to dam znać, bo pamiętam, że poprzedni film Jasona Stathama, czyli Beekeeper, tak, czyli też kolejny akcyjniak, no, którego scenariusz napisał Sylvester Stallone, albo przynajmniej współpisał, był współautorem. Rzeczywiście podoba mi się, więc tutaj domyślam się, że będzie bardzo, bardzo podobnie. Hej panie i panowie, cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Oglądałem pierwszy odcinek Łowcy Nagród The Bondsman, horroru komediowego z elementami gore na Prime i zaczyna się spoko. Kevin Bacon daje radę, 8 odcinków po 30 minut, więc jak najbardziej, panie i panowie, śmigajcie. Tutaj widzę, że zaczęły się pojawiać odpowiedzi. Nie przepadam. Czyli oczywiście chodzi o to, że nie przepadacie za tymi wersjami aktorskimi. No i bardzo dobrze, bo ja też rzeczywiście nie jestem wielkim fanem tychże filmów. Jeżeli chodzi o aferę z Van Dammem, poczekam, aż będzie więcej informacji, wtedy się rzeczywiście na ten temat wypowiem, aczkolwiek nie wierzę bajce, że taki facet potrzebuje sięgać po pewne rzeczy do Rumunii. To jest dla mnie troszkę niepoważne. Nie, tylko chyba Księga Dżungli mi się podobała. No bo pamiętajcie, że pszczelarz, okej, super, dziękuję bardzo, tutaj właśnie słowa uciekło, bo jeszcze była Księga Dżungli, przecież był Aladdin z Willem Smithem, też to jakoś super nie wyszło na dobre, więc różnie z tym, panie i panowie, jest, więc no co tu dużo mówić. Nie ma co szaleć. Disney chyba sobie zdał sprawę, że a może rzeczywiście kiedyś powinienem zrobić taki odcinek, gdzie sprawdzić, ile te wszystkie animacje zarobiły pieniędzy, oczywiście uwzględnić potem inflację i porównać, ile te filmy aktorskie zarobiły, też oczywiście porównując inflację i zobaczyć, jak to się ma, ile oni tam zyskali czy stracili, bo z tego co pamiętam i co tutaj czytałem, to Śnieżka kosztowała 150-170 milionów, chyba 170, plus budżet na reklamę, a to wszystko się zamknęło około 350 baniek, bo budżet na reklamę prawie 200 milionów poszło. No i w tym momencie okazało się, że jak najbardziej film wtopił. Aż nawet sobie sprawdzimy, ile na chwilę obecną Śnieżka zarobiła, bo akurat mogę. Snow White, proszę bardzo, już tutaj patrzę, panie i panowie, a też wam pokażę, pewnie, że tak, a co, kto mi zabroni? Już wam tutaj pokazuję, Snow White Box Office, proszę bardzo. Korzystam akurat ze strony Box Office Mojo na dzień, kiedy to jest? Na 21? Nie. Na 4, czyli dzisiaj jest 6, czyli na piątek, panie i panowie. Na piątek Śnieżka zarobiła prawie 149 milionów dolarów, więc sam budżet produkcyjny się jeszcze nie zwrócił, nie mówiąc o budżecie, który jest na reklamę, więc rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Nie byłem właśnie na Minecrafcie, mieliśmy iść z Wiktorem, no ale nie dość, że dzisiaj był turniej w taekwondo, no to jeszcze się rzeczywiście potem na polu poobijał, więc jakoś niespecjalnie, więc no nie udało się tego wszystkiego ogarnąć. Przepraszam, sekundkę. Się za dobrze bawią te dzieciaki normalnie, aż tutaj wszystko słychać, no ale niech tak będzie, skoro mają ochotę się dobrze pobawić, to niech się dobrze pobawią, pewnie, że tak, niech śmigają. A ja, panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj sobie gadam o tym, co tam w Hormudzie i
Gdzie mi tutaj? Cały czas mi to znika normalnie. Mam to niby przygotowane, ale nie jest. Więc jeżeli jesteś nowa na kanale, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka. Więc po pierwsze łapa w górę, po drugie subskrypcja i dzwonek z opcją wszystko. Bierzemy, jest tak, jak najbardziej idziemy mocno na 15 000 w ciągu najbliższych mam nadzieję, kilku miesięcy, a później jak najbardziej lecimy mocno, więc daj suba, niech algorytm nas niesie, a łapa, no to tylko i wyłącznie po to, żeby nakarmić ten algorytm, żeby rzeczywiście udostępnili to w większej liczbie i będzie rzeczywiście dosyć fajnie, dosyć ciekawie. Miejmy nadzieję, panie i panowie. A teraz słuchajcie, teraz lecimy dalej, bo tematów nie brakuje. Więc gdzie tutaj mam? Jak najbardziej. Kwiecień w Kanal Plus, panie i panowie. Tutaj rzeczywiście również się u nich dosyć dużo dzieje, więc zaczniemy. Jest to oczywiście nadesłana informacja sponsorowana. No nie, akurat mam dokładnie tego samego maila patrz jaka różnica jest. No, ja dostaję maila zwykłego i nikt mi za to nie płaci, a filmowi panowie mają zapłacone. No takie jest życie. Takie to jest życie. Słuchajcie, co ciekawego w kwietniu nam proponuje Kanal Plus Online. Już wam tutaj mówię. Edukacja XD, sezon drugi, premiera 18 kwietnia, następnie co tydzień każdy odcinek, piątek po 2 odcinki. Akurat mam dostęp do tego sezonu i serialu powinienem rzec, aczkolwiek chyba nie będę oglądał, bo rzeczywiście mam wielki problem z serialami, ale lecimy dalej. Kolejny serial, proszę bardzo, Yellow Jackets, sezon trzeci, premiera 17 kwietnia, a potem każdy czwartek po jednym odcinku, więc można sobie kazać. Civil War, premiera 20 kwietnia, no rzeczywiście dosyć poważny film, dosyć dobra produkcja. Warto obejrzeć. Recenzja jak najbardziej tego filmu jest na kanale. Proszę bardzo. Lancel, normalnie muszę tutaj poświęcić komentarz, proszę bardzo. Ciach, pszczelarz, mówisz pszczelarz i masz pszczelarz. Jason Statham 27 kwietnia pojawi się na Kanal Plus, więc panie i panowie można śmignąć, można obejrzeć. Pewnie, że tak. Jak najbardziej można wziąć i obejrzeć. Nie będę musiał mówić o co chodzi. Randka w ciemno, premiera 22 kwietnia, pewnie jakaś komedia romantyczna. I jeszcze zanim Randka w ciemno trafiła do kin, o filmie mówiło się, że stojąca za kamerą Anna Kendrick, debiutująca w roli reżyserki, zrobiła tu coś zaskakującego. W dobie licznych opowieści true crime udało jej się opowiedzieć w niecodzienny sposób o umyśle oprawcy szukającym kolejnej ofiary. A więc rzeczywiście bym się bardzo pomylił. No ale nasi tytułolodzy dają radę. Zobaczmy, w ogóle zobaczę jaki jest polski tytuł tego filmu. Randka w ciemno, Woman of the Hour. No to rzeczywiście brawo. Bo po tytule, no to ale wiadomo, Miłość i śmierć w Wenecji, czy Śmierć w Wenecji. Monkey Man, 25 kwietnia, proszę bardzo. Kolejna produkcja, którą polecają. Ojciec roku, Michael Keaton, premiera 13 kwietnia. Andy Goodrich, ojciec trojga dzieci, przeżyłby swoje życie bez doświadczenia, czym właściwie jest rodzicielstwo, gdyby nie jedno niespodziane wydarzenie. A jakie? No to rzeczywiście to już się przekonacie, panie i panowie, oglądając tę produkcję. Wyświetl kartę, nie, zatrzymaj udostępniania. Więc rzeczywiście na Kanal Plus, jak widzicie, dzieje się bardzo, bardzo dużo i można sobie spokojnie obejrzeć, można sobie zobaczyć, co tam słychać u nich. Randka w ciemno, nie, to rzeczywiście już było, możemy panie i panowie lecieć dalej, tylko muszę przepukać gardziołko. Jakoś tak ostatnimi czasy chyba rzeczywiście ktoś robi nowy film, bo odchodzą od nas dobrzy, znani, cudowni ludzie, cudowni artyści, bo przychodzi taki czas, że trzeba pomówić panie i panowie o tym, że PESEL-u nie oszukasz. Ja oczywiście wiem, że bo wiele osób mówi, stary, co ty gadasz za głupoty, co ty pieprzysz, jakie PESEL-u nie oszukasz, on miał 20, on miał 30, on ma 50 lat. No tak, ale tylko i wyłącznie to taka przenośnia, którą wy utworzyliście na potrzeby akurat tego konkretnego cyklu i to w żaden sposób nie mówi, że 65 lat, tak jak w przypadku Vala Kilmera, to jest wiek na umieranie. No nie, rzeczywiście. To bardziej chodziło o to, że powiedzmy ktoś tam ma 90, 100, 120, no ale jak już jest, tak już jest, no panie i panowie. Val Kilmer nie żyje. Gwiazdor filmów The Doors, Batman Forever, Top Gun i Gorączka miał 65 lat, jak podaje nam Deadline. Smutna wiadomość dotarła do nas z Ameryki. Gwiazda kina Val Kilmer nie żyje. Aktor znany z takich filmów, o których wspomniałem wcześniej, miał 65 lat. Zmarł z powodu komplikacji związanych z zapaleniem płuc. Jego śmierć potwierdziła córka Mercedes Kilmer. Mówiłem wam już niejednokrotnie, że akurat jesteśmy w tym momencie, żyjemy w takich czasach. Ja wiem, akurat tutaj jest i widzę, że jest Lancel, jest Sasik, czyli powiedzmy panowie gdzieś tam mniej więcej, powiedzmy, podobni wiekowo do mnie.
I my na takich właśnie gwiazdach wychowaliśmy się nie tylko w czasach VHS-u, ale również i później. I to, że oni odchodzą, no na pewno dużo bardziej, i to bardzo przepraszam teraz wszystkim, ale na przykład to dużo bardziej mnie dotknęło to, że odszedł od nas Val Kilmer, niż jeżeli powiedzmy tam za 10, 20, 50, 100 lat odejdzie Justin Bieber. Ale akurat tak to rzeczywiście już jest. Kilmer urodził się 31 grudnia 1959 roku w Los Angeles. Był najmłodszą osobą przyjętą do słynnej szkoły Juilliard, więc rzeczywiście zawodowo dosyć konkretnie. W początku swoją karierę aktorską wiązał ze sceną teatralną, to dlatego na początku lat 80. odmówił udziale w filmie Francisa Forda Coppoli Wyrzutki. Tam rzeczywiście obsada iście gwiazdorska. Jednak kino szybko się u niego upomniało. Val Kilmer z miejsca stał się gwiazdą, grając w 2 komediowych hitach. Ściśle tajny z 1984 roku i Prawdziwy geniusz. Ściśle tajny, czy Top Secret, jest to komedia, panie i panowie, tworzona przez ZAZ, czyli Zucker, Abrams i Zucker, czyli panów odpowiedzialnych m.in. za tego wszelkiego rodzaju filmy z Frankiem Drebinem, Magoo, Czy leci z nami pilot i tak dalej, i tak dalej. Jest to parodia oczywiście, genialna parodia, no, gdzie też oglądaliśmy właśnie Nomen Omen z Mają nie tak dawno tę wersję. Rok później przypieczętował swój status rolą Icemana w kultowym Top Gunie. Oczywiście on powrócił wiele lat później w drugiej części Top Gunu, czyli Top Gun Maverick, na wyraźne życzenie Toma Cruza. Powiedział, że bez Vala Kilmera nie może. I Val Kilmer od wielu lat właśnie borykał się z rakiem krtani, więc tutaj uwaga, zdradzę wam troszeczkę kuchni, panie i panowie. W filmie Maverick, Top Gun Maverick, to nie był głos Vala Kilmera. On już wtedy nie był w stanie mówić, po prostu nie mógł, więc to słyszeliśmy głos inny, ale akurat imitujący tego, jak to wszystko rzeczywiście miało wyglądać. W 1988 roku zagrał w baśniowym widowisku Willow, tak, jak najbardziej tam Warwick Davis, ten, który grał Leprykona, nomen omen, czy się wszystko wokół horrorów obraca, który tam właśnie zagrał jedną z głównych ról. W 1991 roku zachwycić wszystkich jako Jim Morrison w biografii The Doors. Lata 90. to pasmo ról znanych z produkcji takich jak Tombstone, Prawdziwy romans, Niesamowita McCoy. Po kolei może The Doors, no cudowny, naprawdę rewelacyjny Jim Morrison. Jeżeli zastanawiacie się, jak dobrze zrobić, no bo wiadomo, że my dostajemy teraz tych biografii mnóstwo, bo wiadomo, że jest na to popyt, ale jeżeli chcecie zobaczyć świetną, bardzo dobrą biografię, to obejrzyjcie właśnie The Doors. Tam naprawdę jest Kilmer cudowny. Tombstone to jest z kolei western, między innymi z Kurtem Russellem, z samym, teraz nie pomylił, z samym Elliotem oczywiście, a także z Joanną Pacułą, panie i panowie, więc ona tam też się pojawia. I to właśnie w tym filmie Val Kilmer wspomina o pieprzonym Fryderyku Chopinie, więc akurat jest świetnie. Prawdziwy romans, no to już tutaj rzeczywiście jest Quentin Tarantino, scenariuszowo oczywiście. A Niesamowita McCoy, no to już jest Kim Basinger i są lata 90. najlepsze lata dla kina akcji rzeczywiście wtedy. Zaraz zobaczę, co piszecie, panie i panowie. Kulminacja nastąpiła w 1995 roku, kiedy do kin trafiła Gorączka oraz Batman Forever, w którym zagrał Mrocznego Rycerza. Co jest ważne, niedługo mają się, czy tak będzie, to zobaczymy, mówiliśmy o tym bodajże w zeszłym tygodniu, że Michael Mann, czyli reżyser oryginału, chce nakręcić drugą część. Jakby się udało, to byłoby genialnie, ale tam jest obsada niesamowita, no bo w świętej pamięci już oczywiście Val Kilmer, Tom Sizemore, Al Pacino, Robert De Niro i wielu innych cudownych. No zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o Batman Forever, to tutaj jest zagwozdka, gdyż Joel Schumacher, kiedy nakręcił ten film, jest ponoć, i to właśnie czytałem akurat scenariusz, ale nie widziałem filmu, jest nakręcona wersja tego filmu, tylko że dłuższa, rozszerzona, bardziej mroczna i psychodeliczna. Jak tam właśnie, kiedy Edward Nygma, w tej roli oczywiście Jim Carrey, czyli Enigma, czyli zagadka, wchodzi, wnika w głowę Bruce'a Wayne'a. Rzeczywiście tam dosyć konkretnie ponoć pojechali, no ale studio stwierdziło, nie, to ma być tam PG-13 czy coś, ma być super świetnie, ma być delikatnie. No zobaczymy. Ja mówiłem o tym przy okazji odcinka właśnie, kiedy mówiłem, gdy odszedł od nas między innymi Joel Schumacher, że fajnie byłoby coś takiego zobaczyć, to byłaby rzeczywiście świetna sprawa. Druga połowa lat 90. nie była taka udana. Val Kilmer zagrał w kilku prestiżowych klapach, w tym filmach Wyspa Doktora Moreau. Oj, to była bieda, naprawdę to była bieda. Tam Marlon Brando w roli głównej, rzeczywiście Val Kilmer zagrał ważną rolę. Tam pamiętam aktor kina kopanego, Mark Dacascos, wystąpił w tym filmie, ścielił się, jak nie wiecie kogo, to zagrał Lomaja. No ale akurat to nie było dobry film. I Duch, i Mrok, i Święty, które przyniosły mu nominację do Złotych Malin. Akurat tutaj się nie zgodzę z Malinami, z tego względu, że Duch i Mrok, akurat to jest Stephena Hawkinsa, tego faceta, co zrobił m.in. Predatora 2 i bodajże Koszmar z ulicy Wiązów 4,
albo 3, ale mi się wydaje, że 4. Akurat to był dobry film. Tam Michael Douglas mu partnerował. Było rzeczywiście fajnie. A Święty, no to oczywiście jest to filmowa adaptacja serialu z Rogerem Moorem w roli Simona Templera i akurat z tego co pamiętam Elizabeth Shue tam wystąpiła. Z tego co pamiętam to było rzeczywiście w miarę sensowne. Nawet mam gdzieś na kasecie magnetofonowej, panie, panowie. Jak nie wiecie, co to jest, to w tym momencie Google magnetofon i dowiecie się, o co chodziło. W kolejnych latach zagrał w takich produkcjach jak Pollock, Jezioro Salton, Smokiem i Mieczem, Aleksander, Spartan, Kiss Kiss Bang Bang, Skazaniec, Zły Porucznik. Akurat z tych produkcji rzeczywiście warto wymienić Kiss Kiss Bang Bang, bo jest to dobra produkcja. Robert Downey Jr. wystąpił w tymże filmie, Shane Black reżyserował. To między innymi facet, który dał nam, co on takiego zrobił? Zabójczą broń, który rzeczywiście niestety wyreżyserował Predatora, no ale akurat to już inszość. Skazaniec, Felon też rzeczywiście całkiem przyzwoite kino. Z czasem zaczął grywać w filmach drugiego sortu, mimo wszystko nie był to czas pozbawiony sukcesów. W 2012 roku Val Kilmer otrzymał nominację do nagrody Grammy. Val Kilmer do liceum Chatsworth razem z Kevinem Spacey. Proszę bardzo. Jak już, drodzy ludzie z filmu kopiujecie to przynajmniej skopiujcie, dobrze? Skopiujcie to odpowiednio. Val Kilmer do liceum Chatsworth. Uczęszczał, chodził, wymyślę coś. Razem z Kevinem Spaceyem, mimo wielu romansów, był tylko raz żonaty z aktorką Joan Whaley. W latach 90. nabawił się reputację aktora trudnego we współpracy. Michael Biehn, który wystąpił z nim w westernie Tombstone, tak o nim mówił. Ludzie pytają mnie, jak to jest pracować z Valem Kilmerem. Moja odpowiedź to nie wiem. Nigdy go nie spotkałem, znam Doca Hollidaya i nie znam Vala Kilmera. Z drugiej strony akurat Michael Biehn, według osób, z którymi się spotykałem, którym znam osobiście, to ponoć jest kawał buca, więc akurat tutaj pewnie na dwoje babka wróżyła. W 2015 roku u aktora zdiagnozowano nowotwór gardła. Konieczna była operacja, która niestety zniszczyła mu struny głosowe. Od tego czasu niemal zniknął z kin, pojawiając się w filmach bardzo rzadko. Wrócił jednak jako Iceman w filmie Top Gun Maverick. Oczywiście tutaj to jest widać jakiś dokument o Valu Kilmerze. No niestety, panie i panowie, ja wiem, że 65 lat to jest młody facet, no co tutaj się czarować. Wpiszcie mi w ogóle na czacie, która z ról, który z filmów z Valem Kilmerem, który się udało wam obejrzeć, jest tym ulubionym albo tym najciekawszym, który z jego występem, bo jak tutaj widzieliście, rozstrzał ról jest dosyć konkretny, bo można było go, pokaż, nie to. Można było go zobaczyć jak najbardziej w komediach, można było go zobaczyć w dramatach, a także w kinie akcji, a także w filmie komiksowym, więc rzeczywiście widać, że facet nie miał problemów. Jak chciał to wrzucać, pewnie, że tak, no to kino akcji, to tu, to tam, to może być jak najbardziej. No ostatnimi laty zniknął, jak mówiłem wcześniej, zniknął nam z radaru, nomen omen, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, że był rzeczywiście chory. Tutaj patrzę, co piszecie. Nowy Predator może być ciekawy. Ja jestem fanem Predatora, pisze Robert Baranowski. Słuchaj, ja też, no w końcu film o Predatorze poczyniłem. Więc jak najbardziej i o Predatorze Badlands będziemy mówić za chwilę, bo tam rzeczywiście Dan Trachtenberg kilka słów na ten temat powiedział. Prawdziwy geniusz miałem na VHS-ie i piosenkę z filmu mam do dziś na playliście, pisze Lancel. No rzeczywiście. Świetnego Willowa też miałem na VHS-u. Ja w ogóle mam, czy ja teraz znajdę tak szybko, tak na gorąco. Oczywiście mam Top Secret. A czekajcie, to jest na żywo, możemy sobie pozwolić? Pewnie, że tak. Gdzieś mam Top Secret, to będzie parodia. Ein moment. Bracia Marx, Spaceball, Ludzkie wakacje, Monty Python, Wayne. Okej, skoro tutaj mamy. I pewnie się okaże, że tak w tym momencie szybko nie znajdę. No oczywiście, że nie mogę znaleźć. RV The Guard. Dobra, nieważne. Nie będę się wygłupiał. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. W każdym razie mam właśnie Top Secret, czyli ściśle tajny, świetny film. Coś podbije, bo ten kanał w całkowitą niełaskę popadł. Mówisz o nas? Czemu niełaskę? O co chodzi? Daj znać. Uwielbiam Jima w roli człowieka zagadki. No był rzeczywiście świetny, był rzeczywiście bardzo, bardzo dobry.
Nie, idę oglądać okej, dobra, Marcinowe recenzje ekstra. No tak, jesteśmy też na drugim kanale jak najbardziej, także jesteśmy na jednym i na drugim kanale, bo powoli widzę, że Stasik, powoli widzę, że do łaski nie tyle, że wracają, co wchodzi do łask oglądanie z widzami. Pamiętasz, my, no to już dawno, 2, 3, 4 lata temu bodajże zaczęliśmy oglądać filmy razem, no i to tak niespecjalnie się robiło, ale teraz widzę, że między innymi takie kanały właśnie jak kanał sportowy, czy Weszło i kilka innych, zaczęły oglądać rzeczy z widzami, komentować na żywo. No i to się widzę, teraz klika, ogląda. Okazuje się, że no nie zawsze warto być do przodu, bo nie zawsze to jest, a w tym momencie może po prostu chodzi o to, że wiesz, chcę troszeczkę rozruszać na ten kanał i możliwe, że wrócimy do oglądania filmu. Na Marcinowe recenzje głosu nie ma. A co tu się podziało? Czemu tam nie ma głosu? O co chodzi? No sekundkę, no to już tutaj popatrzymy. Czemu miałby nie mieć głosu? View on YouTube. Proszę bardzo, public. Ty, faktycznie głosu nie ma. Jakieś jaja. Czekaj, jak nie ma głosu. Ty, faktycznie, jestem w tym momencie na tym kanale i nie ma głosu. Ale to mi się nie podoba, że nie ma głosu, bo to wydaje mi się, że akurat pewnie coś tam się... Czekaj, bo ja mam wyciszony. I teraz? Ciężko powiedzieć. Jest głos, jak najbardziej. Chodzi o to akurat, że ja mam wyciszony dźwięk, ponieważ sytuacja jest taka, że kiedy włączam mały ekran, to akurat to nie wychodzi. No ale dobra, lecimy dalej. Cześć, Adam Majers, przyznam się i zmykam do Rafała. Nie ma problemu. Dobra, Val Kilmer fajnie zagrał w Tombstone oraz Gorączka. No był świetnie, wiesz, rzeczywiście w Tombstone on grał Doka Holiday'a, właśnie takiego schorowanego, tam pamiętam, że rzeczywiście on tam siedział w fotelu i tyle i nic więcej. No cudowny aktor, no szkoda będzie nam go, Val Kilmer, wiem, że herbata, ale twoje zdrowie, stary. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek sobie przybywa. Lubię rolę w Top Gun, no to w Top Gun to rzeczywiście klasyk, także nie można powiedzieć o tym nic innego, bo rzeczywiście to była cudowna rola. Ja tylko i przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj gadam o tym, co tam w Hollywoodzie. Zaraz pomówimy kilka słów o CinemaConie, czyli o, jak to ładnie reklamują, największe spotkanie kiniarzy na całym świecie. Największe, najpowszechniejsze, tak to przynajmniej reklamuje właśnie nomen omen CinemaCon. A drodzy widzowie, tutaj pewnie, że tak. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie, proszę bardzo, znowu skanujemy kod QR i jak najbardziej wbijamy na YouTube'a i wspieramy. Będzie mi niezmiernie miło. No bo wiadomo, że im więcej osób dojdzie, tym będzie może potem nie trzeba będzie pójść o 9, że tak powiem, do 5 do pracy, tylko można siąść i więcej recenzji nagrać. Słuchajcie, co nam tutaj jeszcze zostało? Co nam zostało? Pewnie, że tak. Jedziemy dalej. CinemaCon. Tutaj akurat mam powiem więcej, nie będę używał, przynajmniej jako głównego portalu Filmwebu. Skupimy się akurat na TechRadar, a kilka rzeczy, których nie będzie tutaj, dopowiemy sobie odnośnie tego, co tam widać. Czy ja mogę to przetłumaczyć na polski? Oczywiście mogę, Google Translator, więc panie i panowie, pewnie będzie źle przetłumaczone, więc w wielu aspektach uważajcie, jak to będzie wyglądało, ale słuchajcie, o co chodzi? CinemaCon, no to było spotkanie, tak, targi CinemaCon 2025 dobiegły końca, podsumowując kolejny rok ekscytujących zapowiedzi od najciekawszych producentów filmowych w branży. 4-dniowe wydarzenie pełne prezentacji i pokazów zgromadziło wszystkich największych właścicieli kin, studia filmowe Hollywood i dyrektorów branży. Jeśli jednak przegapiłeś wydarzenie, no to mamy dla ciebie skrót. Oczywiście jest to artykuł, jak mówiłem wcześniej, już TechRadar, który automatycznie się widzę, że przetłumaczył z powrotem na angielski. No ale dobra, dajemy dalej. Co się podziało? Najważniejsze rzeczy. Pani Pedro, zacznijmy może tak. Spider-Man 4, Brand New Day, czyli całkiem nowy dzień, ma datę premiery. W końcu dowiedzieliśmy się, co to się będzie działo. To akurat będzie łatwiej, jak wrzucę, pewnie, że tak, jak wrzucę z Filmwebu, przynajmniej na chwilę, bo to można tak zrobić. I okazało się, że wiemy, że nic nie wiemy, ponieważ sprawdzałem sobie ostatnio na IMDb, jest kilka informacji na temat tego, że chcą obsadzić
szukają aktora 30-50-letniego Azjatę, który ma wystąpić właśnie w roli antagonisty to i tamto, ale zobaczymy jak to będzie, czy coś mamy tutaj więcej. Sam tytuł odnosi się do komiksowej miniserii z 2008 roku pokazującej konsekwencje wydarzenia, które spowodowało, że wszyscy zapomnieli kim jest Spider-Man. Film jednak zbyt blisko nie będzie się trzymał oryginału, choćby z tego powodu, że w komiksach wydarzenie to zakończyło małżeństwo Petera Parkera i Mary Jane. No wiadomo, że tutaj jest inna sytuacja. Widowisko wyreżyseruje, sekundka pauza, Destin Daniel Cretton, który pracował już z Marvelem przy filmie Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Za scenariusz odpowiadają twórcy fabuły Spidermana Bez drogi do domu. Amerykańska premiera jest zaplanowana na 31 lipca 2026, czyli roczek z małym okładem, co jest bardzo, bardzo ważne oczywiście. No pewnie, że tak. Przynajmniej tak to tłumaczą na razie twórcy. Ten Spider-Man ma się nie pojawić w Avengers Doomsday w roli głównej, bo akurat wtedy będzie działał, akcja tego filmu Brand New Day ma się rozgrywać dokładnie wtedy, kiedy wydarzenia z filmu Avengers Doomsday, ale już w jednym z wywiadów właśnie Tom Holland się wyspał, że mimo wszystko się pojawi. Nie będzie to rzeczywiście jedna z ważniejszych ról w filmie, ale będzie gdzieś tam rzeczywiście wnikał. No i to już jestem ciekaw, bo wygląda na to, że ten film, czyli Avengers Doomsday, będzie miał pewnie budżetu z $500 miliardów, żeby tylko i wyłącznie wszystko to ogarnąć, więc może być rzeczywiście ciekawie. Chciałbym powiedzieć, tak, czekam jak najbardziej na ten film, ale z tym może być różnie, z tego względu, że wiele razy już przekładali, wiele razy już kombinowali i zobaczymy jak to będzie, a teraz wiadomo, że Sony dalej robi, próbuje i zmienia. No z tym może być różnie, bo tam te ich układy, te prawa autorskie są tak pogmatwane, tak porąbane. Ostatnio czytałem właśnie Vincent D'Onofrio, który będzie nomen omen w Dublinie w tym roku na Comic-Conie. Może mi się uda wybrać i zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie, może zamienić ze 2 słowa. Powiedział, że jego postać, no czyli Kingpin, nie może się pojawić w filmie, nie może się pojawić w żadnych Avengers Doomsday, bo akurat taką mają umowę, że tylko i wyłącznie może się pojawić na małym ekranie w serialu, więc akurat tutaj wygląda to bardzo, bardzo zabawnie. No, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ale to oczywiście nie jedyny pajęczar, o którym chciałem powiedzieć, bo o ile Peter Parker, tak, jak najbardziej, no to jeszcze też jest, panie i panowie, przecież jest Miles Morales. Spider-Man Beyond the Spider-Verse has a 2027 date. A czemu przydałem, żeby przetłumaczyli to na polski? Dawać mi tutaj, co to ma znaczyć. Proszę bardzo, jest data 2027, więc akurat znowuż podeprę się Filmwebem, będzie rzeczywiście szybciej. Akurat oni używają The Hollywood Reporter, więc różnie. I sytuacja, panie i panowie, wygląda tak. Film miał być w 2024 roku. Miał być, oczywiście, że miał. I tu mówię teraz do tych wszystkich, którzy wrzucają pod shortem, który tam poczyniłem ze 2 czy 3 lata temu, kiedy było po raz pierwszy zapowiedziane, że Spider-Man, trzecia część, czyli Beyond the Spider-Verse, będzie miał datę premiery w 2024. Ciągle wrzucacie, a nie, jest 2025 i nie ma. I takich komentarzy mnóstwo. No nie ma, teraz będę wam po prostu, muszę taki zrobić kopiuj wklej, będę wam wklejał, że będzie to 2027 rok. Przypomnijmy, że pierwotnie, właśnie jak tutaj mówiłem, miało być w marcu 2024, jednak jeszcze w 2023 roku Sony usunęło film z kalendarza. Od tamtej pory projekt pozostawał w zawieszeniu, a kolejne doniesienia nie napawały optymizmem. Teraz jednak Sony ogłasza, że kontynuacja Spider-Mana uniwersum i poprzez multiversum trafi do amerykańskich kin 4 czerwca 2027, czyli kolejne 2 lata, więc będzie nam jeszcze czekać długo. Panie i panowie, długo przyjdzie. No ale co my na to poradzimy? Nic rzeczywiście. Za pierwsze 2 części odpowiadali Phil Lord i Chris Miller i też chyba rzeczywiście wrócą w 3 części. Problem w tym, że poszukując perfekcyjnego filmu odwlekali pracę nad fabułą. Do tego pojawiły się oskarżenia o nieprzestrzeganie przez nich przepisów pracy i zmuszanie animatorów do kilkunastogodzinnej charówki. W efekcie szefostwo Sony w 2024 roku postanowiło pożegnać się z duetem reżyserskim i zaangażować nowy Boba Pericietti i Justina K. Thompsona. Obaj panowie byli związani z filmami, z serią od początku. No zobaczymy. Szczegóły oczywiście nie są znane i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat dużo bardziej intryguje mnie Miles Morales niż rzeczywiście Spider-Man Petera Parkera. Tym bardziej, że akurat panowie powiedzieli, że troszeczkę w innym kierunku podążą. Animacja gdzieś tam powiedzmy będzie w podobie, ale jednak pójdziemy o krok dalej. No mi akurat ta animacja się podobała, bo nie tylko oni, bo rzeczywiście Spider-Man to zapoczątkował, ale potem, jeżeli pamiętacie przecież Wojownicze Żółwie Ninja Mutant Mayhem,
również pociągnęli nomen omen, po raz wtóry nomen omen, niech będzie, tą kreskę i akurat taką animację dostaliśmy i to rzeczywiście mi się spodobało. No ale zobaczymy jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście w porządku. Czy jest tutaj wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo na tym CinemaConie działo się bardzo, bardzo dużo. Gdzie tutaj udostępnić, proszę bardzo. Udostępniamy, pewnie, że udostępniamy. John Wick, panie i panowie. I tutaj również się działo. Tutaj muszę przetłumaczyć, żeby wszyscy wiedzieli. Chodzi o to, że dostaliśmy, pamiętajcie, że Keanu Reeves powiedział, no nie, no John Wick to już jest game over, tam rzeczywiście nic się nie będzie działo. A tutaj jednak okazało się, że John Wick 5 będzie, jak najbardziej powstanie, będzie miał oczywiście, będzie dystrybuowany przez Lionsgate, a na dodatek dostaniemy animację ze świata Johna Wicka. Będzie to tak zwany prequel, gdzie dowiadujemy się o tym, co było wcześniej, co było przed wydarzeniami, czy przed wydarzeniami z pierwszego Johna Wicka, czy byśmy mieli wtedy aktywnego Johna Wicka, jak najbardziej głosowo wróci też tutaj i Keanu Reeves, czy nie. No zobaczymy. No ja wiem, że oczywiście to wszystko musiało się zbiec z tym, że niedługo w kinach będzie Ballerina z Anną de Armas w roli głównej, gdzie Keanu Reeves jako John Wick się pojawi. Nie będzie on postacią pierwszoplaną, ale tam się pojawi. No i taka jest sytuacja, że dostaniemy 2 kolejne Johnny Wicki. No to oczywiście nie jest koniec, bo już czas Stachelski to chyba będzie właśnie dzisiaj. Czekajcie. Pełny ekran, muszę. Aha. Dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo uniwersum. Rzeczywiście, jak w ulicy Sezamkowej, bo ma być to kolejne uniwersum, tak? No wiadomo, że mieliśmy już w tym momencie 4 części Johna Wicka, jest Ballerina, mieliśmy filmy 3 amazonowe, czyli Continental ze świata Johna Wicka, tutaj animacja, tego ma być dużo, dużo więcej. Kolejne postacie, które wystąpiły w tej serii do tej pory, dostają swoje kolejne filmy. No niestety albo stety, jak to woli. Jeżeli to miały być produkty jakościowe, to ja nie mam problemu. Mogę spokojnie, powiedzmy, czekać, dostarczcie mi film co 3-2 lata, nie mam z tym najmniejszego problemu, ale niech to będzie jakościowe. A jeżeli to ma być takie, powiedzmy, na siłę, a dobra, niech będzie, niech ten skruch ma, niech ten ogląda, co jest Robert Baranowski, on lubi filmy akcji, a niech ma, damy mu byle co. Nie, my nie chcemy byle czego. Naprawdę, my wolimy poczekać pół roku, rok, 2 lata, ale dostarczcie nam produkt, który jest dobry. Nie produkt filmopodobny, bo tego akurat rzeczywiście nie chcemy, ale produkt, który jest dobry, fajny, ciekawy, interesujący, takowy, który my będziemy chcieli zobaczyć, bo to jest coś fajnego, ciekawego, interesującego. Słuchajcie, dalej lecimy. Hunger Games. Okej, to jest akurat seria, która w tym momencie już mnie w ogóle nie interesuje, więc pozwolicie, że nie będę mówił więcej. W każdym razie dostaniemy kolejną część. Sunrise of the Reaping w 2026 roku. The Beatles. Dostaniemy, i to już w kwietniu 2026 roku, dostaniemy biografię Beatlesów. Ale, panie i panowie, dostaniemy biografię 4. 4 będą biografie Beatlesów. Oczywiście będzie osobna biografia McCartneya, osobna biografia Lennona, Ringo Starra i George'a Harrisona. I wszystkie te biografie wyjdą w jednym miesiącu, w kwietniu. Jak to ładnie powiedział tak szef studia, że będzie można obejrzeć je, tak jak się nieraz ogląda seriale całościami, to zwany binge watching, może tak będzie obejrzeć te filmy. Nie wiem, czy o ile powiedzmy Paul McCartney albo John Lennon to są postacie kultowe, czy George Harrison albo Ringo Starr potrzebują otrzymać swoje filmy. No nie wiem, ja jako osoba, która zna Beatlesów pewnie, to też nie tak, że powiesz mi, słuchaj, jaka piosenka była na tej i tej płycie na Yellow Submarine na drugiej stronie kasety? No nie, bez przesadyzmu. Ale kojarzę utwory, ale czy ja chcę aż 4 biografie? Czemu do mnie piszecie? No nie piszcie do mnie w ogóle. Dajcie mi chwilę przynajmniej spokoju. Chyba nie bardzo. Wydaje mi się, że jedna biografia, powiedzmy, Beatlesów mi chyba wystarczyła i nie trzeba byłoby więcej nic robić. Dostaniemy Zelda, tak, Zelda jak najbardziej się pojawi, czyli wersja, film na podstawie gry. Będzie to marzec 2027. Final Destination Bloodline. I tutaj się chwileczkę chciałem zatrzymać dłużej, już wam tutaj pokazuję, to co prawda po angielsku, ale na razie niech będzie. Final Destination, no oczywiście tak, Oszukaj Przeznaczenie, taki jest polski tytuł. My to już oczywiście omawialiśmy w cyklu Kultowe Horrory i również Final Destination Bloodlines będzie omówione. Pojawi się, wiem, że Tony Todd, w tym momencie już tak pośmiertnie również w tym filmie jest, bo on występował. Pewnie kojarzycie go najwięcej z roli oczywiście Candymana, ale też
Tutaj wcześniej Robert bodajże wspominał o serii Hatchet, czyli Maczeta, albo Topór, nie, Topór chyba polski tytuł jest. Tam również się pojawił, co prawda przez chwilkę, ale był. No i oczywiście był też Szukaj Przeznaczenie i tutaj będzie. Jestem ciekaw, bo dostajemy to. Z tymi horrorowymi wersjami jest rzeczywiście nowymi, jest bardzo, bardzo dziwnie. Z tego względu, że pomyślmy. Słuchajcie, mówimy teraz stricte o, powiedzmy, o horrorach, straszakach z ostatnich 5 lat, powiedzmy 5 lat. Nowych wersjach, kontynuacjach, tak zwanych sequelach, prequelach, requelach, nieważne. Które z tych produkcji powiedzielibyście, że jest rzeczywiście dobra? Naprawdę bardzo dobra, bo Halloween z nowej trylogii, tak naprawdę pierwsza się do czegokolwiek nadaje, o reszcie nie wspominamy. Teksańska masakra piłomechaniczną od Netflixa? No dajcie spokój, przecież to jest po prostu takie badziewie, że to jest szkoda gadać. Egzorcysta Believer, ja wiem, że ja ten film powinienem omówić, ja go jeszcze do dzisiaj nie widziałem, bo takie były opinie, takie były recenzje, że no niekoniecznie jest chęć to oglądać, a rzeczywiście przydałoby się. Koszmar z ulicy Wiązów? Od 2010 nic się nie wydarzyło i wygląda na to, że się na razie nic nie wydarzy, ponieważ New Line Cinema ma prawa do Freddy'ego Krugera do tego, ale tylko i wyłącznie poza Ameryką, bo minęło, chyba to jest prawo w Ameryce, że jak mija 35 lat, prawa wracają oczywiście do osoby, która wymyśliła, czyli do rodziny Wesa Cravena, a oni chcą kogoś znaleźć, ale niekoniecznie New Line Cinema, więc rzeczywiście tutaj się nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o Piątek 13, 2009 i to wszystko, tak? No teraz dostajemy ten serial, który tam się gdzieś tworzy, Crystal Lake, no i co? No i coś tam się tworzy. Krzyk, Krzyk rzeczywiście jakościowo nie jest najgorzej. Trzeba przyznać, że Krzyk rzeczywiście sobie radzi. No i tyle. No niedługo będzie Koszmar minionego, następnego, kolejnego, tego za 24 000 lata, które dostaniemy. Zobaczymy, jak to będzie, ale ogólnie nie jest to dobrze, więc ja się tak troszeczkę obawiam. Wiecie, ja chcę zobaczyć, ale to jest tak troszkę, że chciałbym zjeść jabłko i mieć jabłko, no ale akurat tutaj nie jest inaczej. Zobaczymy. Zaraz się odniosę, bo tutaj widzę, że piszecie o Moralesie, o Beatlesach, więc jestem ciekaw, jak to oczywiście będzie. Co dalej? No, było więcej informacji na temat Jurassic World Rebirth. Okej, w porządku, to akurat niespecjalnie. Five Nights at Freddy's 2, czyli 5 koszmarnych nocy, tak jest polski tytuł bodajże. No super, to akurat ten film będzie w grudniu dostępny. Tutaj ujawniono więcej zdjęć, więcej materiałów, mimo że niektóre z tych materiałów są dostępne tam na Twitterze, na YouTubie, ja tego wam nie mogę pokazać ze względu na prawa autorskie, więc niestety to jest smutna sprawa. Kolejna smutna sprawa jest to, że dostaniemy drugą część, mimo że pierwsza jeszcze nie trafiła do kin i już budzi kontrowersje. Dostaniemy drugą część filmu Jak wytrenować smoka. Jestem ciekaw, czy druga część to będzie po prostu znowuż aktorska wersja drugiej części, czy jednak pójdą troszeczkę w innym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pokazano oczywiście więcej rzeczy na temat Wicked, część druga, Back for Good, czy jakoś tak jest. I dowiedzieliśmy się odnośnie nowego filmu Jamesa Bonda, panie i panowie, który, już wam tutaj zobaczę, jak to ma. A Fresh Exotic New Chapter, czyli po polsku ma być to nowy, świeży, egzotyczny rozdział. Czy stanie się tak, panie i panowie, już wam tutaj pokazuję cały artykuł, czy stanie się tak, że egzotyczny rozdział to będzie nagle oznaczało, że stwierdzają, no i znowu się przetłumaczą na polski, no dobra, nieważne, że jednak stwierdzą, no to skoro egzotyczny rozdział, no to pójdziemy całkowicie w innym kierunku. Tak na przykład jak zrobili przy okazji Śnieżki, że zrobimy, że James Bond to będzie na przykład kobieta, albo coś w ten deseń, no nie wiem, zobaczymy, czas pokaże, może być rzeczywiście bardzo, bardzo zabawnie, bardzo nieciekawie. Glenn Powell and Edgar Wright present first look at the Running Man remake. Tutaj akurat rzeczywiście Running Man to jest uciekinier, jest to film na podstawie twórczości Stephena Kinga, który akurat wtedy tę powieść napisał jako Richard Bachman. W latach 80. powstała wersja tej książki z Arnoldem Schwarzeneggerem, między innymi jeszcze Jafet Koto się pojawił w jednej z głównych ról i Maria Conchita Alonso chyba. Tak, to ta dziewucha z drugiej części Predatora i ona akurat tam wystąpiła, ale całkowicie film się minął z książką, bo książka jest mroczna, utopijna, akurat czytałem, to wiem i właściwie nie tyle książka, co bardziej można powiedzieć opowiadanie, no ale wiadomo jak to jest, a tutaj akurat ta wersja ma być dużo bardziej wierna książce, ma być mrocznie, ma być
Też nie było happy endów, że tak powiem, na koniec książki, a tutaj jest. Krzyk 7, Sonic 4 i The Legend of Aang, The Last Airbender coming in 2026, czyli te filmy również będą miały swoją premierę w 2026 roku, mimo że Krzyk 7 ma cały czas problemy, bo tam rzeczywiście są jaja cały czas z obsadą. Teraz na przykład wiemy w tym momencie, że oprócz tego, że powróci Sydney, pewnie tak, z mężem, powróci oczywiście Gale Weathers w tej roli Courtney Cox, no to powróci również Dewey, który odłożył łyżkę w poprzednim filmie, no zobaczymy. Powróci również Stu Macher w tej roli Matthew Lillard, a przecież ich nie ma, no bo zginęli. No zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście, coś tutaj się zadzieje, panie i panowie. Sue Storm, czyli niewidzialna dziewucha w Fantastycznej Czwórce, będzie w ciąży. Więc tutaj się może być dodatkowe inne rzeczy. Czy to będzie wyglądało na takiej zasadzie, że skoro tak, no ona ma nowe moce albo to dziecko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to będzie. Jestem sam ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Nowe oczywiście informacje na temat Awatara kolejnego. I tutaj jest produkcja, o której chciałem się zatrzymać i powiedzieć kilka słów więcej. No po prostu z racji tego, że uwielbiam Predatora. Ale zanim przejdziemy do Predatora, to zobaczę, tutaj piszecie, bo jest jak najbardziej kilka komentarzy, do których chciałem się odnieść. A propos Moralesa, czyli kreskówka, szukałeś czegoś o Załoga G, ja tylko parę odcinków z Zoltarem na YouTube znalazłem. Wiesz co, nie oglądam ostatnimi czasy, nie wyszukiwałem, aż taki żółty jestem, co to się podziało, w ogóle nie wiem, jak ta kamera szaleje. W każdym razie, ja Załogę G pamiętam, ale to sprzed wielu, wielu lat jak najbardziej. Nie wiem, będzie trzeba poszukać, wiesz, no na pewno gdzieś tam to jest. Może akurat niekoniecznie na VOD, bo to z tym jest różnie, ale możliwe, że gdzieś na jakichś portalach się uda znaleźć, bo z tymi prawami autorskimi jest czasami bardzo, bardzo rzeczywiście dziwnie. Paul i John zasługują, oczywiście chodzi o Paula McCartneya i Johna Lennona, na biografię, ale pozostałą dwójkę chyba nie są aż tak znane, żeby o nich też film robić, ewentualnie jakieś dokumenty. No właśnie to co ja mówiłem. Ja pamiętam George'a Harrisona, no tak naprawdę to jest dla mnie jedna piosenka. Oczywiście mowa o karierze solowej, bo każdy z tych panów tam powiedzmy jakąś karierę mniejszą, większą solową zrobił. I to wszystko, ale rzeczywiście, no to powiedzmy na takiej, powiedzmy w ten sposób. Ktoś nagle stwierdza, ok, no to robimy dokument, robimy film o biografię zespołu Lady Punk. No i w porządku, no i robimy też o poszczególnych członkach. Jeżeli powiedzmy ktoś tak by powiedział i powiedział, fajnie, biografia Borysewicza, rewelacja. Biografia Panasewicza, rewelacja. Ale jakby nagle ktoś okazał się, tak tylko dla was zapytam, że na przykład będzie na przykład biografia Kieliszkiewicza, to by się myśleli, a kto to jest Kieliszkiewicz, mimo że wydał kilka płyt i rzeczywiście jest świetnym basistą i Krzysiek, pozdrawiam cię, świetny jest facet. O co tutaj chodzi, co nie? Można powiedzieć o Łabęckim, ale Łabęcki już w zespole nie ma go już kilka lat, czy na przykład Michał Sitarski nie jest oficjalnie. I oczywiście zapomniałem w tym momencie o perkusistie, przepraszam bardzo, nie pamiętam, ale no to jest tak samo. I tutaj wydaje mi się, że jest również zbędnie. Potem będą płakali, patrzcie, zrobiliśmy filmy i nikt na nie nie poszedł do kina. No nikt, no bo mamy rzeczywiście drogi, dosyć. Z drugiej strony, Marcin, dziś jest bardzo ciężko nastraszyć widza, mowa oczywiście o horrorów. Widza ciężko, do tego od lat panuje moda na nostalgię, na powrót do lat 70., 80. Wiem, na tej zasadzie odgrzewane są stare kotlety. Tak, jak najbardziej, ale popatrzcie, Jurku, można odgrzać kotlet w miarę sensownie, bo na przykład jeżeli popatrzymy na obcego Romulusa, Alien Romulus, który nie tak dawno był, to tak naprawdę jest nowa wersja, tak zwany remake, ale dostaliśmy, nie dość, że jest powiedzmy fabularnie w miarę w porządku, dostaliśmy, wiesz, puścili nam oczko na zasadzie, patrz, nostalgia to było i to jest fajnie i w porządku, ale troszeczkę do przodu również posunęli całe te uniwersum, wiesz, tutaj się zadziało. Dodatkowo mamy smaczek, że na przykład w Obcym Romulusie, wiem, to było akurat, widziałem wywiad z reżyserem, pojawia się Ripley. Gdzie w tym filmie jest Ellen Ripley? No a ja wiem, że akurat jest Ellen Ripley. Jak chcesz się dowiedzieć, drogi widzu, no to musisz obejrzeć odcinek o ciekawostkach z Obcym Romulusem. Więc to jest tak, że czasami można, wiesz, Halloween też odgrzało kotlet, no bo przecież Jamie Lee Curtis już dawno nie występowała w serii Halloween. Powiedziała, że nie chcę, dziękuję bardzo. A tutaj wróciła, bo podeszli inaczej do tematu, prawda? Jako kontynuacja jedynki. No można było coś zrobić, ale potem już przy okazji dwójki i trójki troszeczkę się zagubili. Stwierdzono, że nie. Z drugiej strony tak samo postanowili pojechać na nostalgii Leatherface'a i to nie wyszło w ogóle, bo też przecież Teksańska Masakra Piłomechaniczną została zrobiona jako kontynuacja jedynki. No i to też się rzeczywiście nie udało. Więc tutaj mi się wydaje bardzo dobrze, kiedy mamy film robiony, no bo teraz pomyślmy, kiedy mamy tych reżyserów, że tak powiem, młodych,
powiedzmy osoby 30-40-letnie, oni się właśnie wychowali na tym kinie lat 70., 80., 90. i wielu z nich jest wielkimi fanami. I to jest super, jeżeli byśmy na przykład dostawali filmy, którego na przykład reżyseruje, załóżmy ten wspomniany wcześniej Dustin Daniel Cretton, który na przykład, dobra, no to ja robię film, którego jestem fanem, którego byłem fanem 20 lat temu, bo ja się na nim wychowałem, bo kiedy oglądałem na przykład tak jak ja, mając kilka lat Freddy'ego Krugera, no to rzeczywiście robił na mnie wrażenie. Teraz ten Freddy Krueger, mowa oczywiście o oryginale, nie straszy, tak? Jest powiedzmy w wielu aspektach przynajmniej tandetny i nie wygląda to rzeczywiście dobrze, ale wtedy, jak miałem tam 8-10 lat, no to rzeczywiście to się bałem. A tutaj pewnie, że ciężko coś wymyślić, bo jeżeli popatrzymy na przykład w kwestii efektów specjalnych, a widzieliśmy Terminatora, Awatara czy filmy Marvela jak Avengers, no to ciężko w kwestii efektów specjalnych nas jakoś zaskoczyć. Bo kiedy my dostaliśmy Terminatora, to drugiego, to było wow, coś niesamowitego, patrz, płynny, tutaj metal się rusza i w ogóle, mimo że tam w wielu scenach na przykład dostaliśmy trik, bo była rtęć puszczana, no ale nie o to chodzi. I ciężko tutaj coś wymyśleć, ale też można, więc no mam nadzieję, że kiedyś to byłoby jakoś tak zrobione, że pewnie, że tak, damy radę, coś fajnego zrobimy. Ja też lubię Monty Pythona, świetny humor. No to jak lubisz Monty Pythona, to zapewne też lubisz Traperów Nadwisłych, czyli komiczny odcinek cykliczny, a także braci Marx, którzy byli prekursorami takiego absurdalnego humoru. To może oznaczać rewolucję, a też może akcja będzie umiejscowiona w tropikach, Hawaje, te sprawy. Może, wiesz, no zobaczymy, jak to będzie. Tutaj akurat się Jurek odnosi do Jamesa Bonda, czyli ma być fresh, exotic start. Zobaczymy, jak do tego podejdą. Jestem ciekaw. Teksańska z 2003 roku jest spoko, ale ja mówię o tej teksańskiej sprzed bodajże roku czy 2 lat, jakoś tak, która była na Netflixie. Pamiętam, że akurat zrobiłem recenzję i to chyba nawet, na tym kanale jeszcze jest. Tak, 2022. Tytuł recenzji, jeżeli chcecie poszukać, dlaczego Teksańska masakra piłą mechaniczną 2022, to dno. Taki jest tytuł mojej recenzji i rzeczywiście dosyć konkretnie po tym filmie sobie go wypożyczam, więc no akurat ta wersja jest słaba. Ale to miał być przecież CinemaCon, CinemaCon miał się pojawić, proszę bardzo. Sekundkę na herbatki. Dawać łapy, niech się niesie, dajcie łapkę w górę, niech to rzeczywiście leci. Ale motyw jest taki. Teraz słów kilka chciałem właśnie powiedzieć o Predatorze, Predator Badlands, bo taki nosi tytuł. Dan Trachtenberg, panie i panowie, facet, który wyreżyserował Predatora Prey, robi teraz 2 Predatory. Jeden jest kontynuacją Prey, a drugi, właśnie Predator Badlands, jest to film, którego akcja się dzieje współcześnie. I tutaj dowiedzieli się dużo rzeczy. No, również mam akurat filmową stronę, jak akurat może być. Oni się akurat wspierają Comic Book Movie i The Hollywood Reporter, więc czemuż by nie. Tutaj jest akurat, jak widzicie, kadr z filmu Prey. W tym filmie wystąpi Elle Fanning. I co jest zabawne, Dan Trachtenberg powiedział w Predatorze Badlands, Predator nie będzie antagonistą. On będzie dobry. No, można pomyśleć, może inaczej, może nie będzie dobry, ale nie będzie tym największym złolem. Nie wiem, czy potraktują go jak na przykład w Obcy kontra Predator. Ważne dla wszystkich fanów. Obcy kontra Predator oraz druga część, czyli Requiem, nie są kanoniczne według studia, więc to, co się tam wydarzyło, nie miało znaczenia, dlatego można było tak to potraktować w Prey. W każdym razie może tak potraktują tutaj Predatora, że on będzie dobry, a może rzeczywiście będzie tym mniejszym złem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy tak jak w Predatorze. W każdym razie zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia. No super, rzeczywiście fajnie. We wcześniejszych wywiadach Richard Dan Trachtenberg ujawnił, że wydawisko Predator Badlands ma zamiar przekroczyć granice narzucone przez poprzednie filmy serii. Predator nie będzie bowiem antagonistą, ale głównym bohaterem. Pozostaje wciąż tą samą maszyną do zabijania, zarazem będzie miał w sobie to coś, co pozwoli widzom nawiązać emocjonalną więź z ludźmi. W tym widowisku będziemy kibicować właśnie Predatorowi. Czyli podobny, że tak powiem, motyw, który ja przyjąłem w swoim filmie, czyli Predator Celtic Days, gdzie Predator był zły, ale nie był tym największym złolem w tymże filmie. Zobaczmy, jak to będzie tutaj. Tę informację potwierdziła Fanning, przedstawiając film jako odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby Predator był dobry. Uchyliła też rąbka tajemnicy dotyczącej fabuły. W tym filmie dzieje się coś niespotykanego. To nie moja bohaterka jest tą ściganą, lecz łączy siły z Predatorem, którego zobaczycie w zupełnie nowej odsłonie, zapowiedziała aktorka. Ze zwiastuna pokazanego widzom podczas konferencji wynika, że Predator zmierzy się z potężnym, niemożliwymi do zabicia kreaturami, które zmuszą go do ucieczki.
Okej, w porządku. Zgromadzeni widzowie mieli okazję zobaczyć jeszcze grafikę przedstawiającego jednego z głównych bohaterów, który wygląda nomen omen jak Scorpion z Mortal Kombat. No ale różnie. Film będzie kolejną współpracą Trachtenberga i Disneya i 20th Century Studios. Drogi filmie, tam jak się kopiuje, to się wkleja wszystko. Wcześniej zrealizowano Predator Prey, które trafiło bezpośrednio na platformę streamingową Hulu i Disney Plus w Europie oczywiście. Doczytajcie w mordę jeża ludzie z Filmwebu, doczytajcie do końca, co tam jest napisane, albo przetłumaczcie i dajcie kontekst. Hulu jak najbardziej, Ameryka Północna, reszta świata Disney Plus. Przepraszam bardzo. Uniosłem się, bo się trochę zdenerwowałem. Predator Badlands ma rozgrywać się w tym samym świecie, ale nie połączy swojej fabuły z historią przedstawioną w poprzedniku. Jak już mówiłem wcześniej, to jest akurat zwiastun, jak już mówiłem wcześniej, Badlands dzieje się w niedalekiej przyszłości, więc jak najbardziej tutaj jest w kinach November 7th, czyli November to jest akurat listopad, czyli 7 listopada, w sam raz na Święto Niepodległości w Polsce dostaniemy film o nowym Predatorze, z czego jestem niezmiernie zadowolony, jestem bardzo content z tego faktu. Sekund, może coś zrobiło mi się ta kamera nie podoba ten kolor, no ale chyba teraz rzeczywiście już nie zrobię. No trudno, życie. Poszło jest tak, jak jest. Więc rzeczywiście Predator będzie reprezentował uciskaną mniejszość. No wiesz, skoro Obcy, akcja nowego serialu Obcy, czy Alien Earth, będzie się rozgrywać na Ziemi i ma opowiadać o nierównościach społecznych, tak jak to przecież zresztą opisane jest w synopisie, to czemuż by Predator miał nie być, wiesz, tym uciskanym. Może nagle się okazać, że wiesz, że Predator na przykład będzie gejem. No nie wiem, albo coś, no nie mam pojęcia rzeczywiście. Teraz się wygłupiam jak najbardziej, ale nie zdziwiłbym się, bo biorąc pod uwagę, jakie głupoty czasami w Hollywood powstają, no to nie zdziwiłbym się, by coś takiego, wiesz, wymyślili, bo na przykład do tej pory te sprawy, płeć Predatora, no nie była poruszana szerzej, tak? Wiadomo, że są oczywiście oni i one i tak dalej, że Jałcia w ten sposób działa a nie inaczej, ale nie zdziwimy się, gdyby się stwierdzili, ok, no to musimy pokazać. No niekoniecznie tym razem. Ja jestem oczywiście fanem wszelkiego, co predatorowe, no może rzeczywiście poza AVP 2, czyli Obcy kontra Predator Requiem, bo to akurat jest słaby. Bracia Straussowie nie zrobili rzeczywiście dobrej roboty, mimo że dali nam najlepiej wyglądającego Predatora, bo Wolf wyglądał po prostu kosmicznie. Nomen omen. Również dzisiejszy livestream, oprócz tego, że jest sponsorowany przez Słowo Uniwersum, to również sponsoruje go zwrot Nomen omen. Więc jak najbardziej może coś będzie się działo w tym aspekcie. Marcin, czy widziałeś zwiastun do Megan 2.0? Co sądzisz o zmianie klimatu w stronę akcyjniaka? Czuć vibe Terminatora i Alita Battle Angel. Ja o tym mówiłem bodajże z 2 albo 3 tygodnie temu, że dla mnie to jest głupota, bo to jest zerżnięcie fabuły z Terminatora drugiego, wiesz, dokładnie. W jedynce mamy złego Arnolda, mamy złego T-800, po czym w dwójce powraca jako dobry. No i tutaj jest tak samo, no, rzeczywiście zasadność jest identyczna, więc no domyślam się, że pewnie puścili oczko do tych wszystkich dzieciaków, które tam na TikToku uwielbiały pierwszą część i stwierdzili, no to zrobimy tak samo. No może być rzeczywiście zabawnie. No. Może tym razem uda mi się nagrać recenzję i włączę mikrofon. Może rzeczywiście mikrofon będzie włączony, może będę mógł powiedzieć wam, co się dzieje. Terminator w dwójce też był dobry, a w szóstce zasłony sprzedawał Ludwik Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą. No rzeczywiście tak, on grał, to był Karl, tak, no. Ale ja tobie i wszystkim wam, drodzy widzowie, pamiętacie, mówiłem wam o tym, że Tim Miller, czyli reżyser właśnie tego ostatniego Terminatora, Dark Fate, Mroczne Przeznaczenie, on akurat wcześniej wyreżyserował Deadpoola pierwszego i mówiłem wam, że jeden z tych dwóch filmów jest wypadkiem przy pracy i że to najprawdopodobniej był Deadpool, bo później Tim Miller wyreżyserował, i to mówię wam w tym momencie oficjalnie, Borderlands. Tak, to nie jest tak, że inaczej. Studio poprosiło Elijah Rota, żeby wyreżyserował im Borderlands na podstawie gry. I on tak zrobił, rzeczywiście nakręcił film mocny, film krwawy, film brutalny, wulgarny i tak dalej, i tak dalej. Takie właśnie jak jest gra. Po czym studio powiedziało, ale nam się to nie podoba, musisz zmienić, bo my chcemy troszkę łagodniejszy film. On mówi, ja nie mogę, bo w tym momencie idę kręcić Noc Dziękczynienia bodajże. No i oni zatrudnili Tima Millera, żeby to dokręcił te rzeczy wszystkie, ale ponieważ już było to w papierach i tak dalej, został właśnie Elijah Roth. No i Tim Miller nakręcił to i wyszło gówno z tego, więc rzeczywiście ten facet się do niczego nie nadaje, no ale tak to tu jest. Zwiastun Nieubranej broni też widziałem, że Liam Neeson bawi się rolą, ale czy dziś to się sprzeda? No nie wiem, wiesz, zobaczymy, jest reżyser oryginału powiedział, że
miałem nadzieję, znaczy inaczej, szkoda, że to obejrzałem, bo po prostu była strata czasu i rzeczywiście jest źle. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to się potoczy. Odgrzewany, tutaj ktoś dopiero co mówił właśnie, że to jest odgrzewany kotlet. Tak, no to jest akurat pewne rzeczy można odgrzać, można zmienić, ale jeżeli na przykład pójdą w tę stronę, że stwierdzą, że okej, skoro Frank Drebin, bo jeżeli widzieliście pierwszą część, tam drugą czy albo trzecią, nieważne o której mowa, no to po prostu Frank Drebin jechał po całości, prawda? Kiedy się z Priscillą byli w łóżku i uprawiają tylko bezpieczny i tak dalej, no to jest grubo, tak, rzeczywiście. I czy w tym momencie, w dobie tej całej poprawności politycznej, albo jak to się brzydko mówi, Irlandczycy mówią PC, czyli political correctness, no to już akurat skrót, mamy miejsce na takie filmy, a jeżeli mamy, to czy jedziemy do spodu, rzeczywiście walimy mocno humorem konkretnie. Nawet popatrzcie, nawet Kevin Smith ostatnimi czasy nie robi żadnych, powiedzmy, mocnych, dobrych filmów. No wiadomo, że w tym momencie jego produkcje, jak już powstają, to gdzieś tam są dystrybuowane przez niego samego w 2 kinach w Stanach Zjednoczonych i zarabiają, powiedzmy, 15 zł na waciki i to jest rzeczywiście słabo. No ale zobaczymy. Jeżeli będzie grubo, jeżeli będą rzeczywiście jechali do spodu, no to pewnie, że tak, bo ja uwielbiam takie filmy. Wspominał dopiero chyba Ciekawy Gier Łukasz bodajże o tym, że chciałby taki film oglądać. Komedie Mela Brooksa były mocne, filmy Zaza były dobre. Było miejsce i czas na parodię, przecież też Top Secret też jest dosyć fajnym. Pamiętacie, tutaj akurat są osoby, które kojarzą, no to ta scena, kiedy panowie wchodzą do zamku przebrani za krowę i zakrada się do nich byk i byk robi swoje, no to wiadomo rzeczywiście, że to jest gruby humor. Czy teraz to by przeszło? Cytując, właściwie parafrazując Piotra Bałtorczyka, polimeryzowałbym. Czy to rzeczywiście mogłoby przejść? Tomasz Jabłoński pisze: ja czekam na Nieubraną broń, brakuje takich komedii i dobrze, że powstanie nowy, straszny film. Tak, tylko mówię właśnie, czy rzeczywiście pozwolą sobie na to, studio powie, słuchajcie, macie wolną rękę, idźcie na grubo, idźcie na maksa, pokażcie rzeczywiście, że taka komedia, taki humor, bo to też jest potrzebne, wiecie, to nie jest nagle tak, że tylko i wyłącznie mają robić takie inne filmy. Nie, jest miejsce dla westernów, dla musicali, dla dramatów, dla kina akcji, dla Marvela, dla Disney i tak dalej. Na wszystko jest miejsce, wiecie. To nie jest nagle tak, że ja muszę wszystko oglądać, czy na przykład Tomasz musi oglądać wszystko. Nie. On może powiedzieć na przykład, nie lubię musicali sobie odpuszczam, ale uwielbiam westerny i oglądam każdy western. A to się może za chwilę pojawić Robert Baranowski i powie, ale ja jednak nie chcę westernów, ja nie chcę musicali, ja wolę filmy kopane, lubię to, co robi Van Damme, lubię to, co robi Seagal i tak dalej, i tak dalej. Pewnie, że tak, na wszystko jest miejsce, tylko jak już coś robią, to niech to robią sensownie, a nie na zasadzie, że puścimy do was oczko, że niby coś tam nawiązujemy, ale tak naprawdę stonujemy to, bo teraz musi być cicho, bo wiecie, jak za głośno pierdniemy czy coś, no to będzie, no nie, no jeżeli masz już coś robić, to rób to na 100%. A jeżeli nie, to sobie odpuść, tak jak mówił Joda. Nie ma, że spróbuję. Zrobię albo nie zrobię i to wszystko. Więc rzeczywiście tak to jest. Mój ulubiony reżyser Guillermo del Toro. To jest mój ulubiony człowiek, którego uwielbiam, panie i panowie. Więc Predator to jest coś, co jak najbardziej, no to chyba akurat nie dziwi nikogo. Oczywiście bardzo wyczekuję. Pokazano również pierwsze, gdzieś tutaj mi znowu zniknął ten CinemaCon. Później mi to akurat łatwiej edytować. Pokazano również pierwsze ujęcia z filmu Tron Ares, czyli z kolejnej części. Oczywiście też nie mogę wam wrzucić. Będzie innych mnóstwo produkcji, jak na przykład więcej szczegółów jest odnośnie Residenta Evil, bo pewnie, że tak, bo musiało się pojawić, bo rzeczywiście była bardzo ważna sprawa. Jest oczywiście więcej rzutów ekranów, między innymi z filmu Zelda, który powstaje na podstawie gry, jak już mówiłem wcześniej, jest zwiastun, możecie go sprawdzić na YouTubie, do filmu 28 lat później, czyli do trzeciej części. Mnie interesuje jeszcze jeden horror, nie mogę wam go pokazać, no bo nie mogę, bo siłą rzeczy nie mogę, ale chciałem tylko powiedzieć, o którym mi chodzi. Until Dawn, to też jest na podstawie gry, ale widziałem zwiastun i mnie zaintrygował. Nieczęsto zwiastun potrafi wprawić mnie w osłupienie, może nie, ale akurat nie potrafi mnie zaintrygować, aczkolwiek ten film sprawił, że mówię, o kurczę, a o co tu, a co to się podziało, co to będzie, co to? Więc rzeczywiście jestem zaintrygowany i mam nadzieję, że to coś fajnego z tego wyniknie, że rzeczywiście powiedzieli, kurczę, damy radę. To wiadomo, że można powiedzieć odgrzewany kotlet, bo na podstawie gry, ale również Chainsaw Man i tak dalej. Tego rzeczywiście jest bardzo dużo tych wszystkich rzeczy, ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo to jest od wytwórni, która daje
Sasik to jest wredna małpa, co on celowo. Drugi kanał pana Marcina. Wiesz co, tutaj sobie wybierz, który paluch ci dam. Pana ci dam. To jest, krótko powiem, Marcinowe recenzje ekstra to jest kanał, którego kiedyś używałem jak najbardziej, ale teraz w tym momencie on został i na niego są wrzucane różnego rodzaju inne rzeczy, które próbuję. Od dawien dawna tam chyba nic nie było robione, ale teraz powoli wracamy. Jest to mój drugi kanał, który tam sobie gdzieś jest, egzystuje, sobie istnieje. Ale wracając do tematu. W Warner Brothers ostatnimi czasy, biorąc pod uwagę, co się dzieje rzeczywiście z animkami szeroko pojętymi, oni się stali antagonistami, bo rzeczywiście to jest akurat artykuł Collidera, bo to, co się na przykład stało z filmem Coyote vs. Acme i tak dalej, no to są rzeczywiście jaja, a tym bardziej, że w tym momencie na przykład wyburzają studio, te budynki, gdzie tam rzeczywiście te wszelkiego rodzaju animki były tworzone, ale coś jest światełko na końcu tunelu, no i niekoniecznie jest to powiedzmy królik Bugs jadący na lokomotywie. Jazda bez trzymanki dla fanów Looney Tunes trwa. Po skasowaniu filmu Coyote vs. Acme, który będzie w kinach w przyszłym roku, bo rzeczywiście znalazło się studio, które odkupiło go, i po ogłoszeniu projektu wyburzania związanego z animkami budynku na terenie studia Warner Brothers oraz planów usunięcia produkcji Looney Tunes z biblioteki platformy Max, pora na światełko w tunelu. Na horyzoncie pojawiła się nowa animacja ze świata zwariowanych melodii. Wrócić też mają animowani Flintstonowie, a także Tom i Jerry. No, ja się wychowałem na tych produkcjach. Kasety wideo, tak, VHS, Hanna-Barbera przedstawia i tam właśnie mieliśmy skrót takich fajnych, zbiór takich fajnych animacji. To było coś pięknego, no. Biorąc pod uwagę, że wtedy mieliśmy 2 kanały i Disneya można było obejrzeć tylko i wyłącznie w niedzielę jako wieczorynkę. Podczas trwającego właśnie CinemaConu, mówiłem wcześniej, Warner Bros. Ujawniło, że w przygotowaniu są nowe filmy animowane o przygodach Looney Tunes, Flintstonów oraz Toma i Jerry'ego. Na razie nie wiadomo więcej, no pewnie, że tak. Ostatnia pełnometrażowa animacja z bohaterami Looney Tunes, Porky i Daffy ratują świat, trafiła do polskich kin 31 stycznia i spotkała się raczej z ciepłym przyjęciem. Tom i Jerry pojawili się ostatnio na poły aktorskim, na poły animowanym filmie zatytułowanym po prostu Tom i Jerry w 2021 roku, w którym zagrali też Chloe Grace-Moretz i Michael Pena. Akurat widziałem to z racji tego, że oczywiście Wiktor takie rzeczy uwielbia. Nowa animacja o Flintstonach jest w przygotowaniu już od jakiegoś czasu. Film zatytułowany Meet the Flintstones, czyli Spotkaj Flintstonów. No, domyślam się, że to jest gra słów, bo to akurat jest z tej piosence Flintstones, Meet the Flintstones, Modern Stone Age Family. Po raz pierwszy zapowiedziano jeszcze w 2023 roku. Jego scenariusz piszą Aaron Horvath i Michael Jelenic, różnie, którzy pracowali przy The Super Mario Bros. Movie. Reżyserować mają Hamish Griff i Todd Wilderman. Czy coś więcej wiemy? Niedawno Warner Bros. Ujawniło swoje plany zburzenia znajdującego się na terenie studia budynku 131, który przez lata był domem dla produkcji Looney Tunes. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się pogłoski, że platforma Max ma pozbyć się ze swojej biblioteki wszystkich produkcji spod szyldu Looney Tunes. Pewnie myślicie, ale po co im to wywalają? Przecież skoro tam jest na serwerze, no to nie potrzeba, niech se leży. No tak, ale to co prawda nie fizycznie, ale cyfrowo również zajmuje miejsca i trzeba te serwery postawić i tak dalej, a wiadomo, że oni pewnie mają swoje plany, aczkolwiek Zaslav powinien być już dawno wylany, to jest najgorszy szef, o jakim w ogóle sobie mogłem pomyśleć. Ostatnio pojawiła się jednak szansa na to, że skasowany w 2023 roku film Coyote vs. Acme trafi jednak do kin. Firma Ketchup Entertainment zaoferowała kupno produkcji, która trafiła na półkę. Jeśli strony dojdą do porozumienia, to film prawdopodobnie trafi do kin w 2026 roku. To jest artykuł, jak dobrze widzicie, z 3, czyli sprzed 3 dni. Teraz jest już potwierdzone, że Ketchup Entertainment kupili ten film i ten film trafi. Jak najbardziej sprzeda film. Nie, no, on jest sprzedany, on rzeczywiście jest już zrobiony i to jest dobra sprawa, ponieważ no, niewiele osób widziało ten film, ale te, które mówiły, powiedział, ok, film jest świetny, super dobry. Chociaż z drugiej strony są osoby, które na przykład zawodowi krytycy, którzy twierdzi, że Śnieżka jest super świetna, dobra i tak dalej, ale to wiadomo jak to jest, różnie z tym bywa. Więc mam nadzieję, że w końcu się opamiętają, bo ja byłem w kinie na kosmicznym meczu, mówię o tym prawdziwym kosmicznym meczu z Michaelem Jordanem i to było coś pięknego. 95 rok, jeżeli dobrze pamiętam, Joe Pytka reżyserował. Było fajnie, było świetnie. Potem to, co dostaliśmy z LeBronem, to już w ogóle woła o pomstę do nieba. No ale rzeczywiście można było, pewnie, że można. I jak mówiłem, jest miejsce dla wszystkiego.
i dla animacji, i dla westernów, i dla animków i tak dalej, więc może i akurat dla Królika Buggsa, Kojota i tak dalej znajdzie się we współczesnym świecie. No ja wiem, że oczywiście w tym momencie Minecraft się otworzył, film Minecraft i wow, wiele zarobił. Dzieciaki wolą to, ale wydaje mi się, że też jest miejsce na to, bo na przykład mój syn też ciągle ogląda tego rodzaju bajki i jakoś nie ma problemu, żeby sobie obejrzeć. To oczywiście zależy od dnia, od nastroju i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście mam nadzieję, że animki nie zginą, że animki cały czas będą się pojawiały, że animki rzeczywiście będą, panie i panowie, i powrócą do nas. Tak to rzeczywiście jest. Gadget Event to chyba dokument o gotowaniu powinni robić. Nie, no wiesz, czasami to tak na jaja sobie nazywają, wymyślają, bo to akurat taka jest. Zobaczmy w ogóle, czy coś jest w tym filmie. Patrzymy, o proszę bardzo. Ketchup Entertainment is an American independent production. Okej. Niezależny amerykański producent i dystrybutor znany z takich filmów jak Hypnotic, Memory, Hellboy, A Crooked Man, czyli ostatni film o Hellboyu, The Goodrich, The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie. Czyli też rzeczywiście, skoro mają coś z tym związanego, no to pewnie tak. Czy wiemy, kto to stworzył? Tak patrzę sobie. No nie. W 2023 roku firma dystrybuowała film Roberto Rodrigueza Hypnotic. W tym filmie występował Ben Affleck, a także film Memory, występując w nim Jessica Chastain, a także Peter Skarsgård pojawili się. The company also produces Ferrari. Proszę bardzo, czyli też film Ferrari Michaela Manna. Również ten film wyprodukowali. Dystrybucją zajął się Neon. No wiadomo, że był Hellboy, który był taki sobie. I tutaj kolejny. No super. Coyote vs. Acme, which had been left in purgatory. The film set to... Okej, czyli w 2026 roku jest zaplanowany Coyote vs. Acme, żeby go rzeczywiście pokazać. Tak patrzę, co tutaj mają jeszcze, ale w ogóle udostępnię wam ekran. Nie są to jakieś wielkie tytuły, to akurat co się dzieje, to jest na Wikipedii akurat, ale tak patrzę, no to nie są jakieś wielkie filmy, ale to coś jest, no jakiś tam, może chcą właśnie z przytupem wejść w świat kina. Superfast, no nie ma naprawdę wielkich tytułów. Captain Sabertooth and the Magic Diamond, Hypnotic Ferrari, Memory, Hellboy, no i tutaj dopiero rzeczywiście upcoming Ozzy, Voice of the Forest i Coyote vs. Acme, tylko dystrybucja. No ale w porządku, nie ma informacji na temat tego, kto założył co, gdzie, jak i kiedy. Szkoda, może akurat będę miał chwilę sobie gdzieś tam po grzebie zobaczyć, czy coś więcej informacji na ten temat jest. To ostatni materiał na recenzjach to Martwica mózgu sprzed roku. Tak, to jest akurat film, to jest komentarz na żywo, że tak powiem, do filmu Petera Jacksona, czyli Martwica mózgu, zresztą skądinąd dobrego filmu. Nie kupiłem jeszcze animację Scooby-Doo, która też była skończona. No może rzeczywiście coś się w tym aspekcie pojawi, to byłoby rzeczywiście fajna sprawa, bo lubię takowe rzeczy, panie i panowie. W przyszłym tygodniu nie wiem, czy się widzimy na żywo, bo akurat jest Comic-Con w Enniscorthy i możliwe, że pojedziemy. Akurat jest to Comic-Con mi bliski sercu, ponieważ pokazywałem tam zarówno Predatora, jak i Dzieciaka, więc możliwe, że akurat będą dzieciaki chciały moje, żeby pojechać, a w sobotę oczywiście jest mecz ostatni maj w tym sezonie w koszykówkę, więc pewnie też nie będzie szansy, żeby pojechać, więc zobaczymy. Pewnie gdzieś tam w okolicy czwartku, piątku zdecydujemy, co się będzie działo. Materiał na jutro jest już w tym momencie na kanale, więc pewnie wspierający mają możliwość już go zobaczyć, a jeżeli nie, to pewnie będzie gdzieś po południu. Można go spokojnie wziąć i kliknąć. My oczywiście widzimy się, mam nadzieję, wtedy za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, panie i panowie, z gościem. No, w końcu, co? Dawno nie było żadnego gościa na kanale. A tutaj nie dość, że gość, to jeszcze aktor, znany z filmów, znany z seriali. No ale o tym też się dowiecie, panie i panowie, za czas jakiś. Dziękuję bardzo, było mi niezmiernie miło dzisiaj pogadać z wami, żeby zobaczyć, co się dzieje. CinemaCon 2025 przychodzi do historii. Niedługo będą kolejne. No już zacząłem już oglądać oczywiście filmy na potrzeby kolejnego cyklu kultowych horrorów, czyli Cmentarz dla zwierząt. Tylko wam przypomnę, że gdzie to było na początku? Czy mam gdzieś to zaznaczone, czy oczywiście muszę kombinować i do początku śmigać, i żeby wam pokazać. W tym momencie wchodzicie, panie i panowie, w tym momencie w ten link, klikacie i wrzucacie propozycję.
propozycje do kultowych horrorów, bo to oczywiście tylko i wyłącznie wy wybieracie, jakie tam się pojawiają filmy, jakie tam się pojawiają produkcje. W tym momencie jest rzeczywiście kilka już propozycji od was. Pamiętajcie, 4 najpopularniejsze będą głosowane. W tym momencie, jeżeli chodzi o propozycje, to jest Uśpiony obóz, Fantasm, co tam dalej? Bunnyman Massacre, Toxic Avenger, Pirania 28 dni później, filmy na podstawie powieści Stephena Kinga, a także VHS i po raz wtóry Pirania. Więc klikacie w ten link, głosujcie, znaczy nie głosujcie, podawajcie jeszcze póki co to, co byście chcieli zobaczyć, a my na żywo widzimy się albo za tydzień, albo za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że szybciej niż później, panie i panowie. Cześć.